W ogóle mam na imię Kasia, jestem rekruterką w JLabs i strasznie miło mi Was nie widzieć, ale powitać na naszym 60. jubileuszowym spotkaniu Talk for Devs. Zanim oddam głos Michałowi i Jarkowi, to chciałabym troszeczkę Wam więcej opowiedzieć o Talk for Devs, jak to w ogóle powstało, jaki był zamysł, jak to się zmieniło i ci, którzy może nas jeszcze nie znają, to troszeczkę więcej opowiedzieć o JLabs, żebyście po prostu mieli szansę troszeczkę się więcej o nas dowiedzieć. Na samym końcu też będę jeszcze przypominać Wam agendę spotkania i troszeczkę powiem o jeszcze kilku sprawach organizacyjnych, tak żebyśmy po prostu się mogli tutaj swobodnie poruszać po Zoomie. Okej. No to przechodząc już do meritum, Talk for Devs. Co to w ogóle jest? Pewnie niektórzy tutaj, przynajmniej mam nadzieję, którzy są z nami, pamiętają jeszcze starą nazwę IT Akademia JLabs. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2014 roku i było tak naprawdę skierowane przede wszystkim do studentów. Taki był zamysł. No na przestrzeni lat troszeczkę ten zamysł się zmienił. Co się nie zmieniło, to na pewno to, że te spotkania są i były darmowe. Chcemy jak najbardziej tutaj szerzyć wiedzę i dzielić się tą wiedzą i chcemy, żeby jak najwięcej osób po prostu mogło z tego skorzystać. Dalej, co do prelegentów, kiedyś był jeden, teraz jak widzicie na agendzie mamy 2 prelegentów, więc forma też się zmieniła. Chcemy tutaj troszeczkę może bardziej zróżnicować te prelekcje, dlatego właśnie 2 prelegentów jest. Co do miejsca występowania Talk for Devs, no tutaj z racji tego, że mamy takie czasy, a nie inne, mamy niestety szalejący wirus wokół nas, no to musieliśmy przenieść nasz Talk for Devs do sieci, do online'u, także jest to pierwsza jubileuszowa też wyjątkowa edycja online, bo zazwyczaj spotykaliśmy się na żywo w Krakowie i Warszawie. W Krakowie może ktoś tutaj był i kojarzy w Browarze Lubicz ostatnio, wcześniej na Agichu na Wydziale Informatyki. Także powrócimy pewnie do tej formy na żywo, ale no, próbujemy sobie radzić jak możemy z szalejącym wirusem i postanowiliśmy to zrobić online. Co do słuchaczy, to licząc osoby, które są na sali z nami oraz na live'ach, które tutaj udostępnialiśmy, no to było do 300 słuchaczy. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te prelekcje, no i liczymy na szerowanie dalej tych informacji, że są to wartościowe szkolenia i że dojdziemy następnym razem do 600 przynajmniej. Zachęcam Was również do tego, żeby odwiedzić nasze sociale. Zarówno ta prelekcja, jak i poprzednie, które były, możecie znaleźć na naszym kanale na YouTubie, także bardzo Was serdecznie tam odsyłam i jeżeli na przykład będziecie sobie chcieli wrócić do czegoś, no to jak najbardziej znajdziecie tam i poprzednie prelekcje, i tą, która będzie później dodana. Okej, ale jak to się w ogóle wszystko zaczęło? No nie byłoby Talk for Devs, gdyby nie JLabs, gdyby nie osoby pracujące tutaj, które chcą się dzielić wiedzą i chcą jakby tutaj, no próbują nas zmotywować do tego, żeby jak najwięcej takich właśnie prelekcji jak Talk for Devs na przykład organizować. Także dla tych, którzy tutaj wiedzą już o JLabs, znają nas, to będzie powtórka, jednak dla tych, którzy są z nami pierwszy raz tutaj, to chciałabym troszeczkę więcej o nas opowiedzieć. Jak widzicie tutaj skalę czasową, nie będę wszystkich tutaj Was zamęczać datami, tylko wspomnę o tych najważniejszych. A oczywiście 2008 rok, założenie firmy. W 2010 powstała marka JLabs. Tak jak wspomniałam, od 2014 robimy Talk for Devs, dawniej IT Akademia i tutaj od 6 lat te prelekcje są cykliczne, także nie poddaliśmy się. Wcześniej było ich więcej, teraz stawiamy trochę bardziej na jakość tych prelekcji, także pojawiają się one rzadziej, ale tutaj no, od 6 lat to z nami jest. Co jest warte wyróżnienia i podkreślenia, to przede wszystkim te daty 2017, 2019, 2020. Są to bardzo wybitne nagrody, które udało nam się zdobyć, czyli Diament Forbesa i 2 razy pod rząd Gazela Biznesu. No, daje nam to kopa do tego, żeby robić więcej, żeby robić lepiej, także no, mam nadzieję, że te nagrody się nie skończą na tym roku, na pewno nie i jak mówię, no, dają to nam kopa chociażby do organizowania tego Talk for Devs, żeby tutaj no,
cały czas szerzyć tą wiedzę, którą chcemy rzeczywiście się dzielić. Co do liczb, to mamy w tym momencie około 300 osób, ponad 300 osób na pokładzie. Co do lokalizacji, w których jesteśmy, to przede wszystkim Kraków i Warszawa. Mamy też biuro sprzedażowe w Monachium, ale głównie skupiamy się na Krakowie i Warszawie. Liczba klientów to jest ponad 40. Może Wam się wydawać, że jest duża, ale stawiamy na to, żeby nasze portfolio klientów było zróżnicowane pod względem branż i pod względem też na przykład wielkości firm. Z racji tego, że nasi pracownicy mogą zmieniać projekty, to chcemy, żeby, nie wiem, chcieli sobie, wybrali sobie logistykę jako branżę swoją, ale już nie chcą i chcą iść w e-commerce albo chcą iść w bankowość, to chcemy, żeby mieli możliwość dostania od nas takiej propozycji. Jeżeli znudziły im się korporacje, które mamy w portfolio, no to możemy im zaproponować małe bądź średnie firmy, bądź nawet firmy o takim charakterze startupowym. Także chcemy, żeby po prostu jak najlepiej to jakby tutaj im dać możliwość dostosowania, żebyśmy się mogli po prostu dostosować do ich potrzeb. Ta 7, no to jest też bardzo ważna liczba, średnie doświadczenie naszych inżynierów. Mamy naprawdę bardzo duże seniority w zespołach i w projektach, naprawdę warto się do nich zwracać często o pomoc, bo są naprawdę dosyć, no bardzo doświadczeni, także tutaj też jest to naprawdę fajne podkreślenie, że to jest aż 7 lat. Dobra. Co do modeli biznesowych, jakich my pracujemy, są to tak naprawdę dwa. Jeden to jest tak zwany body leasing, team leasing, gdzie outsourcujemy pojedyncze bądź osoby, bądź całe zespoły do naszych zewnętrznych klientów. Mamy też nasze tutaj Software Development Center, gdzie ja teraz w tym momencie siedzę w naszym biurze na Zabłociu, gdzie mamy całe projekty prowadzone w metodologii agile'owym, żeby po prostu tutaj robiły albo wycinki, albo całe projekty dla naszych klientów. Także to jest też bardzo fajna opcja. Tutaj wszyscy siedzimy razem i możemy się często też spotykać, co jest też mega fajne. Co do naszych specjalizacji technologicznych, są tutaj wymienione dosłownie kilka. Skupiamy się na Javie, oczywiście JavaScriptie, frontendzie, samo przez się mówi, że też full stack, tutaj też mamy takie projekty, szukamy testerów, DevOpsów, C-Sharpowców, no ogólnie zachęcam Was do zobaczenia naszej zakładki kariera, tam są wszystkie oferty w tym momencie nasze wylistowane, także też Was tam po prostu chętnie odsyłam. Ok, dobrnęliśmy do końca mojej prezentacji. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyłam, ale po prostu chciałam, żebyście troszeczkę więcej wiedzieli o nas, kim my jesteśmy. Więc przechodząc do agendy jeszcze dla przypomnienia, ja zaraz oddam głos Michałowi, tutaj już możecie widzieć na podglądzie, już z nami jest. Po jego prezentacji będzie też czas na Q&A, także zachęcam Was bardzo do zadawania pytań. Macie tam na górze albo na dole, w zależności od tego, czy macie to na ekranie, czy na laptopie, taką sekcję Q&A i tam bardzo Was proszę o zadawanie pytań. Czat jest, też zachęcam do udzielania się, ale po prostu łatwiej będzie odgrzebać te wszystkie pytania, jeżeli one będą w sekcji Q&A. Potem nastąpi krótka przerwa i mikrofon i pulpit przejmie Jarek, także tutaj też będzie oczywiście możliwość zadawania pytań. Jeżeli nie wiem, jeżeli nie zdążymy jakby czasowo odpowiedzieć na wszystkie pytania albo będą bardzo skomplikowane, to też tutaj z naszej strony Was informuję, że wrócimy do Was mailowo z odpowiedzią na konkretne pytanie, jak mówię, jeżeli po prostu się nie wyrobimy czasowo. Ok, no to z mojej strony to jest wszystko. Nie wiem, Michał, jesteś gotowy? Mogę Ci tutaj oddać głos? Tak, jak najbardziej jestem gotowy. Już szeruję mój screen. Proszę powiedzcie mi, jak będziemy go widzieć. Czy jest OK? Jest super. Super, OK. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Michał Dyrda. Za chwilę się przedstawię trochę więcej i dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak w Philip Morris International tutaj w Krakowie budujemy data produkty. Tak jak powiedziałem, kilka słów o mnie. Otóż obecnie jestem senior data scientistem i również leadem jednego z teamów w PMI-u w Krakowie.
Coraz mniej może tym data scientistem, a coraz więcej leadem, nad czym boleję, no ale taka rzeczywistość. Jeśli chodzi o doświadczenie w samym data science, to licząc to tak na okrągło, to jest trochę ponad 12 lat w jakichś tam kilku różnych sektorach w przemyśle, w nauce, a w PMI-u pracuję już praktycznie 4 lata. Jeśli chodzi, jak zaczynałem moją karierę, to zaczynałem ją jako w ogóle Java developer. Były to zamierzchłe czasy, z których pewnie większość z Was nie pamięta, bo wtedy tydzień pracy wynosił 42 godziny, w związku z tym jedna sobota w miesiącu była pracująca, także to było dawno, dawno temu. Jeśli chodzi o wykształcenie, to dawno temu też zrobiłem doktorat z astrofizyki i wciąż się trochę interesuję kosmologią. Poza tym, jak nie pracuję, to uwielbiam biegać, szczególnie długie dystanse, a ostatnio zacząłem biegać również z moim psem. Dobrze, ale tyle o mnie, przejdźmy do tematu. Otóż może tytułem wstępu powiem Wam, że my teraz przechodzimy taką trochę transformację, wszyscy o tym, zresztą większość firm obecnie przechodzi transformację, tak zwaną transformację cyfrową, od takiej trochę old-fashioned, bym to nazwał, retail company, w kierunku biznesu, w którym decyzje będą zapadały w oparciu o dane i analityka będzie zajmowała poczytne miejsce wśród wielu różnorakich systemów IT i będzie dostarczała właśnie informacji dla użytkowników z biznesu, którzy będą na co dzień podejmować w oparciu o dane decyzje. Ja tutaj dzisiaj wybraliśmy z moim kolegą jeden z use case'ów, który robiliśmy, żeby Wam trochę więcej opowiedzieć i ja na początku opowiem trochę o kontekście biznesowym. Otóż wszyscy wiedzą praktycznie chyba, co to jest duty free, tak? No, większość z nas przynajmniej przed czasem pandemicznym podróżowała, stykała się ze sklepami przede wszystkim na lotniskach. No i jeśli chodzi o naszą firmę, to środowisko i cały ten biznes jest dość skomplikowany. Jeśli chodzi o same produkty, to jest ponad 1600 produktów, które istnieją na prawie 160 marketach, no i mamy tutaj jeszcze pewną komplikację, która się wiąże z takim pięknym słowem, otóż mamy różne kanały sprzedaży. I jeśli chodzi o kanały sprzedaży, to tutaj widzicie przegląd tych kanałów. No to są oczywiście linie lotnicze, produkty duty free można kupować na pokładach samolotów, są też promy, ale oprócz tego są też takie bardziej egzotyczne miejsca typu na przykład punkty kanał związany z dyplomacją, czyli na przykład ambasady, wewnątrz ambasad istnieją sklepy duty free. Granice, tu może już obecnie mamy mniej z tym stycznego, ale są sklepy duty free na granicy, szczególnie w naszym przypadku to będzie to na wschodniej granicy. No i mamy takie właśnie już bardzo egzotyczne, ja tutaj nawet nie potrafię przetłumaczyć tego słowa jak ship handling, są po prostu takie wielkie statki, które pływają po morzach i oceanach i tam generalnie powiedzmy kapitan czy też armator tego statku jest właśnie jak gdyby takim właścicielem takiego sklepu duty free. No i również punkty związane z bazami wojskowymi, na przykład w Niemczech stacjonują wojska amerykańskie, tam są różne bazy wojskowe i na ich terenie również istnieją sklepy duty free. No i oczywiście ostatni kanał, 7. kanał, to wszystko, co dobrze znamy na co dzień, to są właśnie lotniska. No jeśli chodzi o sam problem, no to jeżeli wejdziecie do jakiegoś sklepu duty free na przykład na lotnisku, no to mniej więcej zobaczycie coś takiego, jak tutaj na ilustracji. No będzie tam półka, w której będą istniały produkty. No i
widać z tego obrazka, że te produkty są dość mocno upakowane. Znaczy przestrzeń sklepu jest oczywiście ograniczona, mamy różne artykuły i nie ma zbyt wiele produktów, które tam możemy znaleźć. W związku z tym, że przestrzeń jest ograniczona, my również, a mamy dość rozbudowane portfolio produktów, bo ponad 1600 produktów na całym świecie, stanęliśmy przed problemem, jak zoptymalizować nasze portfolio. Z punktu widzenia data science problem wydaje się dość prosty. Mieliśmy do dyspozycji dane, które mówiły nam o tym, o historycznych produktach na rynku, a także o performance, czyli o tym, ile się produktów sprzedaje, ile się wysyła, jak to wygląda wewnątrz danego brandu, danego segmentu cenowego i tak dalej. Także mieliśmy wiele różnych danych. One były dość mocno czasem pofragmentowane, także tu oczywiście dużym effortem było znalezienie tych danych, wyczyszczenie ich i użycie. Także z punktu widzenia data science problem nie wydawał się aż tak skomplikowany, zresztą on, jak się okazał, to on nie był generalnie skomplikowany, więc właśnie chciałem tutaj opowiedzieć Wam o całej takiej trochę naszej, bym to nazwał, filozofii data science przy okazji, czyli budowy data produktów. Taki data produkt to moglibyśmy powiedzieć, że to jest generalnie jakiś system software'owy, który na wejściu na wejściu ma dane i jako wyjście ma również dane. No i tam się w środku coś dzieje. To by była jakiś komponent związany z machine learningiem czy ze sztuczną inteligencją byłby w środku. To była taka high level definicja. No i jak tak bardziej byśmy się temu wszystkiemu przyjrzeli, to by się okazało, że ten kawałek związany właśnie z tym, co data scientiści lubią najbardziej, czyli z jakimś modelowaniem, machine learningiem czy sztuczną inteligencją, jest pewnego rodzaju bardzo małym fragmentem. No i tu, jak widzicie na kolejnym slajdzie, zrobiłem taki screenshot, gdzie generalnie to jest mniej lub bardziej standardowy, nawet bym powiedział bardziej standardowy kod Pythonowy, w którym właśnie trenowaliśmy nasz model machine learningowy, który, o ile mnie pamięć nie myli, w tym przypadku był to XGBoost, ale jest to w tym w zasadzie obojętne. Można by pomyśleć o jakimś zupełnie innym modelu równie dobrze. Tak. Także mieliśmy ten nasz kod. No jak widzicie, on w zasadzie to jest tu kilkanaście linijek, jakby jeszcze tam docstringa, który jest tutaj dość rozbudowany pominąć, no to 20 linijek i mamy model machine learningowy. No i natomiast sam model, jak widać tutaj na tym powiększeniu, no to już jest i samo użycie tego modelu, no to już jest bardzo proste. Ale zanim do tego doszło, musieliśmy zbudować cały pipeline. Otóż my w naszej firmie zbudowaliśmy nasz data lake, który znajduje się w Amazonie i tutaj macie taką high level mniej więcej architekturę, jak wygląda nasze rozwiązanie. Otóż dane, które użyliśmy później do modelowania, one znajdowały się w source systemie. Duty Free u nas ma swój własny system, który ma wdzięczną nazwę VP, to jest skrót od Volume and Pricing, czyli mamy wszystko, co jest związane ze sprzedażą, z wolumenami sprzedaży, z cenami oraz tego typu informacje. I to jest tam jakiś serwer MS SQL, który sobie gdzieś tam istnieje. W związku z tym, ponieważ my budujemy nasze data produkty w naszym data lake'u, no to musieliśmy zbudować pipeline. W tym przypadku był to NiFi River, który pobierał nam regularnie te dane, no bo regularnie spływają do nas dane z różnych krajów, w których operuje Duty Free. No i te dane następnie lądowały u nas, mamy taki podział zrobiony, one lądują w czymś, co się nazywa landing zone,
to jest zwykły po prostu HDFS i tam są pliki dokładnie, to są takie raw data dokładnie w jakimś tam w takim formacie, które są wyciągnięte, tak jak są wyciągnięte z source systemu, tak one tam lądują. Następnie one są wszystkie stage'owane, są budowane na ich podstawie tabele, tam już oczywiście precyzuje się typy danych w tabelach i tak dalej. No i następnie mamy integration pipeline, który pobiera nam to do warstwy, którą się nazywamy warstwą integracyjną, czyli to jest ta warstwa, taka można by powiedzieć warehouse'owa w naszym data lake'u, gdzie budujemy nasze data produkty. No i oprócz tego mamy ten nasz pipeline po stronie data science'owej. Tu oczywiście on, bym powiedział, trochę nawet na przekór pokazuje nam ten prosty kod i proste modelowanie, ale tak naprawdę oczywiście, jak wszyscy wiemy, to jest i czyszczenie danych, agregacja, feature engineering i tego typu rzeczy, o których będę mówił za chwilę. No i następnie, jak mamy model wytrenowany, to tego modelu używamy do dostarczania scoringu poszczególnych produktów, no i finalny rezultat z powrotem wraca do source systemu. To jest przykład takiego rozwiązania, to nie jest to jest jeden z typów data produktów, które budujemy i to jest takie rozwiązanie, które byśmy nazwali system to system, znaczy mamy source system, pobieramy dane z niego, przetwarzamy, robimy model i wysyłamy wyniki do systemu. Oprócz tego oczywiście robimy też bardziej standardowe data produkty, czyli takie, których wynikiem jest statyczna wizualizacja, czyli dashboard, ale również budujemy takie proste web appki, które umożliwiają użytkownikom biznesowym interakcje z danymi i trenowanie modeli w oparciu o parametry, które oni wprowadzają. Dobrze, no to jak właśnie my tutaj od strony technicznej się do tego zabieramy i jak zamieniamy nasze dane w te finałowe insighty, z których korzysta biznes. Generalnie skupiamy się na kilku technologiach. Tak jak wspomniałem, nasz data lake jest zbudowany w Amazonie i skoncentrowaliśmy się generalnie w naszej pracy na Dockerized, czyli takiej skonteneryzowanym data science. Używamy Dockerów. Nasze finałowe produkty są deployowane za pomocą Kubernetes. I tutaj widzicie po lewej stronie mamy taki przykład dla każdego data science use case'u. Tworzymy sobie taki lab. Taki lab dla data scientystów to są głównie Jupyter Notebooki, które mamy taki Data Science Workbench as a Service, to znaczy każdy z data scientystów może stworzyć dla danego use case'a swój własny workbench, może tam trochę sprecyzować, jakich tooli by chciał używać. Toole precyzuje na podstawie kilku predefiniowanych i dockerowych image'ów. Mamy specjalny docker image, powiedzmy, jeżeli by ktoś chciał używać, nie wiem, Pythona, trochę inny dla ARA, jeżeli chcemy używać równoległych obliczeń, no to na przykład mamy również możliwość uruchomienia sparkowego klastra, który w naszym przypadku korzysta z EMR-a. No i każdy z data scientistów ma swój notebook i zaczyna produkować kod. Jeśli chodzi o sam kod, no to takie trochę bardziej best practices i operacyjne szczegóły, no to generalnie uważamy, że Jupyter Notebooki to są bardzo dobre toole, ale generalnie do eksploracji. Jeżeli już masz jakiś kawałek kodu, uważasz, że to może być kod finalny, kod, który
jest pewną zamkniętą logiczną całością, wtedy refaktoryzujemy nasz kod do postaci paczek Pythonowych, których możemy używać w industrializacji, w rozwiązaniach, które industrializujemy. Oczywiście industrializacja rozwiązań zapada w oparciu o decyzje biznesowe. Pracujemy właśnie w Agile Mode, prezentujemy w takich iteracjach prezentujemy nasze insighty product ownerowi, ludziom z biznesu, którzy na podstawie tego, co widzą, podejmują decyzję go, no go. Dobrze, to od strony tego, jak mniej więcej pracują u nas data scientiści, czego używamy. I jeśli chodzi o już budowanie rozwiązań produkcyjnych, staramy się generalnie nasze projekty dzielimy, o czym jeszcze powiem, na taką fazę eksploracji, później fazę automatyzacji, no i właśnie industrializacji. No i bardzo szybko staramy się automatyzować wiele rzeczy i do tego używamy, tutaj widzicie screenshot właśnie z tego projektu, tak jak Wam wcześniej mówiłem, i to jest wszystko robione przy pomocy Airflowa. Tutaj widzicie, mamy zbudowany nasz acykliczny graf skierowany. On w tym przypadku był bardzo prosty, to znaczy pobieraliśmy dane z source systemu, następnie dane trafiały do naszego stagingu, później integrowaliśmy do warstwy integracyjnej tej warehouse'owej, powstawał nasz data product, no i na podstawie danych zgromadzonych w naszym data produkcie uruchamialiśmy Docker kontener, w którym siedział sobie model. Model w zależności od tego, a model robił dwie rzeczy. Albo był po prostu używany czysto do predykcji, czyli do scoringu, albo jeżeli zachodziła potrzeba, to model był przetrenowany. Jeśli chodzi o przetrenowanie modelu, model był przetrenowany, kiedy status produktów się zmienił. To znaczy mieliśmy status produktów, czy on jest w naszym portfolio, czy już został zdelistowany z portfolio, no i wtedy, jeżeli przychodziła taka informacja. Airflow DAG, oprócz tego, że jest bardzo fajnym schedulerem i umożliwia nam właśnie dogłębne monitorowanie naszego pipeline'u, widzimy dokładnie na przykład w którym miejscu, kiedy uruchamialiśmy nasz pipeline, jakie były błędy. To jest naprawdę, jeżeli chodzi o monitoring całego pipeline'u, który tutaj może nie był bardzo skomplikowany, ale mamy use cases, w których on jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Bardzo pomagają, żeby odkryć, co tam mogło pójść nie tak. No to zbudowaliśmy nasz data product, mamy nasz model, mamy nasz scheduler, no to teraz brakuje nam w zasadzie tylko chyba jeszcze jednej rzeczy, o której należy nie zapominać, to znaczy monitoringu. Oczywiście wszyscy wiemy, jak ważny jest monitoring. Tutaj macie taki cytat, który nas odsyła do tego, że no to jak mamy software, to nie monitorujemy tego software'u, no to ktoś to porównał jak autonomous car, który jedzie sobie bez podróżnych, no on sobie może jechać, no ale po co on jedzie, tak? Także generalnie nic nie możemy też powiedzieć, jak on jechał, co zrobił po drodze i jakbyśmy sobie wyobrazili właśnie taki autonomous car, który miałby przyjechać z punktu A do punktu B, no to nie moglibyśmy powiedzieć, co on tam po drodze zrobił, gdzie on skręcił, czy pojechał w prawo, czy w lewo, czy wybrał tą drogę, czy była to droga optymalna. Nie prześledzilibyśmy jego trasy, w związku z tym nie moglibyśmy za wiele powiedzieć. No, jedynie od tego, że na przykład dotarł z punktu A do punktu B. No i my tutaj głównie do monitoringu używamy Elastica i Kibany. Tutaj jest screenshot z jeszcze jednego use case'u, ponieważ tamten use case był taki w miarę prosty, to znaczy generalnie rozwiązanie typu system to system, to wrzuciłem tutaj screenshot z innego
use case'u, który właśnie był zbudowany w oparciu o web appkę. No i tutaj mamy jakiś tam staging związany z user acceptance test dla tego modelu. Widzimy, monitorowaliśmy, ile razy nasi testerzy się zalogowali, to byli ludzie z biznesu, ile razy model został uruchomiony, tu mamy jakieś tam poszczególne dane o warningach, jakieś tam zagregowane i tu mieliśmy taką właśnie, to nam się przydało, ten monitoring i później pokazanie tego naszemu product ownerowi, ponieważ mieliśmy web appkę, tam były wykresy, z tych wykresów wszystko można było sobie bardzo dobrze odczytać, wydawało się nam, że one spełniają to, co biznes chciał. Niemniej jednak w pewnym momencie nasz product owner chciał, żeby wszystkie dane, które są używane, że wykres można było sobie ciągnąć w postaci CSV-ki. A myśmy tak trochę się z nim, ale po co, no przecież to widać, można no dobra, ale dobra, dorobiliśmy im tą możliwość, no i jak widać, zaczęliśmy ją monitorować, żeby później pokazać, no jak widać, nie było to zbyt wiele razy użyte. No ale tak jak mówiłem, również bardzo ważne dla nas były jakieś warningi, które się pojawiały w tej naszej apce, czy to warningi związane z modelem. Tutaj akurat nie userzy wyklikiwali sobie, nazwijmy to tak, pewne parametry wejściowe do modelu machine learningowego, mogli wybrać kilka parametrów. W związku z tym to było również dla nas bardzo ważne, że mogliśmy użyć tego do monitorowania i improvementu w naszym modelu. Ciekawym jeszcze jednym narzędziem, które odkryliśmy i zaczęliśmy używać i ono nam bardzo ułatwia industrializację naszych data produktów, deployment tych data produktów, to jest MLflow. Jeśli chodzi o MLflow, to jak wszyscy wiedzą, to jest to tool, który przede wszystkim możemy użyć do śledzenia eksperymentów związanych z modelami machine learningowymi. Czy możemy zobaczyć, jakie modele z jakimi hiperparametrami dają nam jakie metryki. I tutaj jest przykład jakiegoś tam screenshotu, który wygenerowałem tutaj na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak widzicie, mamy skrypt, mamy usera, mamy wersję, którą on używał, mamy hyperparameters, których on użył, no i metryki, te, które sobie zdefiniujemy. Ale oprócz tego, że on nam pozwala śledzić wszystkie te nasze eksperymenty machine learningowe, on ma bardzo fajne, przynajmniej z punktu naszego widzenia i naszej strategii deploymentu, mają bardzo fajny feature, to znaczy bardzo łatwo on od razu nam opakowuje wszystko, konteneryzuje nasze rozwiązania i mamy bardzo ładne API z modelu, który możemy wywoływać przy pomocy MLflowa. Także również nie tylko do trakowania, ale również do deploymentu możemy sobie bardzo łatwo znaleźć model i mieć Docker container, znaczy Docker file i requirements, żeby zbudować Docker container dla naszego najlepszego modelu. Dobra, no i przejdźmy do industrializacji. Tu powiedziałem trochę o różnych fazach rozwoju naszego software'u, naszych data produktów i przejdźmy teraz, jak my w ogóle robimy industrializację. Załóżmy, że jesteśmy już po tej fazie, gdzie proof of concept, mamy już pewne rzeczy poautomatyzowane, no i co dalej? Ja kiedyś się na tym dość mocno zastanawiałem na samym początku, jakby to można zrobić. No i generalnie doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to czym data science różni się od takiego klasycznego software engineeringu? No okej, można znaleźć pewnie bardzo wiele różnic, no niemniej jednak tak naprawdę to, co produkują data scientiści, no to jest pewien kod, tak? Ale tak naprawdę dla tego końcowego użytkownika
biznesowego, no to jest pewnego rodzaju właśnie ten data product, czy jest to dashboard, czy jest to jakaś web appka, a już w ogóle w rozwiązaniu system to system, no to nikt nic nie widzi generalnie. Także zastanawiałem się przez długi czas, jak można by ugryźć ten problem, czyli jak można to, co jest tak dobrze znane w takim klasycznym software engineeringu, zastosować do data science. No i myśmy właśnie w zasadzie postanowili podzielić nasze produkty na takie 3 fazy, dokładnie tak, jak to ma miejsce w klasycznym software developmentie. No, my również mamy jakiś kod, jest tam ten komponent związany z machine learningiem, oczywiście wiadomo, z punktu widzenia unit testów i tak dalej, pewne rzeczy są różne, ale generalnie jeżeli chodzi o samo podejście, o samą metodologię, no to można użyć tego, co jest dobrze znane. No i podzieliliśmy nasz projekt, każdy projekt dzielimy na 3 fazy, fazę alfa, betę i industrializację. Alfa to jest czysto taka eksploracja. Na początku definiujemy biznes problem, spróbujemy znaleźć źródła danych. Bardzo często są to tak zwane nieśmiertelne Excele, które zaczyna podsyłać nam biznes. Na tej podstawie próbujemy zrobić właśnie taki trochę proof of concept, proof of value, że coś się da zrobić. Jak szybko orientujemy się, że to się da zrobić, mamy pewnego rodzaju predefiniowane punkty, które nam pozwalają sklasyfikować, czy możemy już zakończyć alfę i przejść do bety, ale mniejsza w tym momencie o to. Próbujemy przejść do tej drugiej fazy. W tej drugiej fazie właśnie próbujemy zautomatyzować, nadal rozwijamy modele, próbujemy je skalować, być może to, co zbudowaliśmy, to było na podstawie jakichś szczątkowych, tak jak wspominałem, Exceli. Teraz próbujemy znaleźć data sources, zbudować data pipeliny, tak, żeby mieć jak najwięcej zautomatyzowanych rzeczy. Jeżeli potrzeba, budujemy również frontend, czy to jest apka webowa, czy to jest dashboard, czy w rozwiązaniu system to system nie musimy w zasadzie, musimy zbudować tylko jeszcze ten pipeline, który nam pozwoli z powrotem wrzucić dane, wyniki do source system. No i generalnie potem przechodzimy do tej fazy industrializacyjnej. Biznes akceptuje rozwiązanie, podoba mu się, uważa, że rzeczywiście to będzie to, co pomoże im w ich podejmowaniu decyzji na co dzień. No i my postanowiliśmy, że taką industrializację kilka rzeczy należy tutaj przedyskutować z użytkownikami biznesowymi i również jest to nam potrzebne z innych względów, jak wszyscy dobrze wiecie, no wiadomo, że te nasze data produkty powinny generować jakąś wartość, w związku z tym pamiętam, miałem kiedyś raz prezentację jeszcze w poprzedniej pracy dla członków zarządu na temat data science i robiłem taki dry run z naszym CIO i pokazałem mu tą prezentację i powiedział, że bardzo fajnie, tylko brakuje jednego slajdu. Go zapytałem jakiego, no to odpowiedź była, ile na tym zarobiliśmy. Generalnie właśnie próbujemy zdefiniować, jaki jest cel, jaka jest business value, identyfikujemy jeszcze jakieś data source'y, które ewentualnie by należało zautomatyzować, przynoszenie tego, być może czegoś, co jeszcze by było pomocne. No i definiujemy też takie rzeczy typowe właśnie, bym powiedział, również dla software engineeringu, czyli dla Service Level Requirement, SLR. Chodzi o to, że data scientiści generalnie, bym powiedział, chyba z natury są bardziej nastawieni na, używając też terminologii software engineeringu, na build niż na run. Tak? No musimy wiedzieć również później z naszej strony, kto za co odpowiada i żeby nie było potem nieporozumień, jeżeli coś na przykład nie działa. No i to oczywiście plus estymata kosztów, to chciał pewnego rodzaju standardowe rzeczy. Jeśli chodzi o technologię,
tak jak mówiłem, my bardzo od początku staramy się automatyzować wszystko i używać, że tak powiem, finalnych rozwiązań, które pomogą nam w osiągnięciu naszego celu. No, niemniej jednak często się zdarza, żeby jak najszybciej dostarczyć jakieś wyniki. Niestety ludzie idą na skróty, w związku z tym zrobiliśmy taką tabelkę, która pozwala nam, naszym data scientistom, w zależności od, i data engineerom, w zależności od tego, jaki mają rozmiar danych, czy jak często zmieniają im się te dane, tu macie podział to również na slow i fast data. No i w zależności od tego, czy chcemy dane, czy mamy to ingestion do naszego data lake'u, czy robimy processing, czyli też trenowanie naszych modeli, czy używamy naszego rozwiązania tak, aby dostarczyć końcowe wyniki użytkownikowi biznesowemu. Mamy pewnego rodzaju rekomendacje, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Jak widzicie, w zasadzie staramy się używać, jeśli chodzi o języki programowania, Scala i Pythona, używamy Kubernetes i Dockera, no plus inne technologie związane z Insight Exposure, takie jak Power BI do dashboardów, wszelkiego rodzaju web serwisy w oparciu API w oparciu o Flaska, Web-based App w oparciu o Dasha. Także taki bym powiedział to standardowy stack. No i jak już chyba wspominałem, bardzo przepraszam, w naszej codziennej pracy staramy się pracować w metodologii Agile. My, jeśli chodzi o industrializację, szczególnie definiujemy tutaj sobie coś, co nazywamy Product Increment i na tej podstawie planujemy na początku increment. Jest to taki framework, który się nazywa SAFe. Pracujemy w ramach tego frameworku, robimy planning, potem jest czas, kiedy implementujemy to w kolejnych sprintach, robimy review i retrospective. No i mamy nasz product increment, który możemy udostępnić użytkownikowi biznesowemu. W trakcie rozwoju całego data produktu od fazy alfa aż po industrializację pojawiają się nam aktorzy, pojawiają się nam różnego rodzaju nowe role. Mamy oczywiście data scientistów, data engineerów, ale także DevOpsów, mamy data architektów, którzy budują nam data modele, które wpasowują się w nasz data lake i mamy data managerów, którzy również pomagają nam w pracy z danymi. Jeśli chodzi o te warstwy i całą tą technologię, no to używamy takiego, bym powiedział, klasycznego Data Vaulta. Mamy różnego rodzaju systemy zewnętrzne do naszego data lake'u. Tak jak wspominałem, dane lądują nam w landingu, to są raw data, następnie właśnie jest staging, integration i na tej podstawie budujemy różnego rodzaju data produkty. Nasi data scientiści, data engineerowie pracując nad use case'em mają właśnie takie workbenche, laby, w których właśnie używają, żeby połączyć się z naszym data lake'iem i robić swoją pracę na co dzień. Jeśli chodzi również o całą platformę z punktu widzenia tego, jakie środowiska wyróżniamy, my również poszliśmy tym krokiem trochę takim związanym z software engineeringiem, ale nie jak widzicie z tego slajdu, nie do końca. Otóż każdy z naszych osób, które pracują w Data Lake'u, niezależnie od tego, czy to DevOps, Data Engineer, czy Data Scientist, może mieć sandboxa. Sandboxy to są po prostu zwykłe maszyny EC2 instances w Amazonie, każdy z nich może sobie zażądać taki i ma tam pełną swobodę, ma uprawnienia roota. Jedynym ograniczeniem jest takie, że żadne dane firmowe nie mogą się tam znajdować.
One są używane przez ludzi głównie do testów nowych narzędzi, nowych komponentów, na przykład tak jak testowaliśmy MLflowa, czy jest to tool, który rzeczywiście nam może coś pomóc, coś ułatwić, no to właśnie zarequestowaliśmy sobie takiego sandboxa. W tym sandboxie odpaliliśmy sobie Docker container z MLflowem, no i testowaliśmy wszystkie jego funkcjonalności. Tak jak mówiłem, w fazach związanych z eksploracją mamy laby, tam każdy z nas ma takiego workbencha, ma swojego Jupyter Notebooka, ma również możliwość podłączenia, znaczy obecnie mamy również tam takie web-based IDE, ale każdy również może sobie podłączyć zewnętrzne IDE, takie jakie lubi. No i generalnie on jest używany właśnie do eksploracji przez data scientistów. I później mamy 3 środowiska, już takie typowo związane z use case'ami, czyli z industrializacją. Mamy dev, mamy QA i mamy prod. Te 2 pierwsze zostały tworzone po to, żeby zrobić coś szybko, żeby zrobić coś łatwo. Data scientiści również mają duże uprawnienia, jeśli chodzi o laby, natomiast te dev, QA i prod, one są już zrobione właśnie z myślą o tego, żeby być bezpiecznymi i również środowiskami takimi, które możemy używać w taki reliable way. Nie mogę sobie znaleźć teraz polskiego określenia. Obecnie troszkę zmieniliśmy koncepcję. Wydaje się nam, że laby są troszkę zbyteczne. Przerzucimy to trochę na dev. Wiąże się oczywiście to z jakimiś też trochę konsekwencjami dla nas. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jeśli chcemy sobie z czymś poeksperymentować, jakieś pet projekty i tak dalej, będziemy zawsze mogli używać sandboxów. Jeśli chodzi o to właśnie o budowę całego pipeline'u, tak jak mówiłem, w zależności od potrzeb, od use case'a, data scientiści mają możliwość używania różnych tooli. Tak jak widzimy tutaj w tym schemacie, jeżeli mamy jakieś jedno źródło czy drugie źródło danych, możemy robić cleaning i preprocessing w oparciu o Sparka, ale też na przykład robiliśmy takie połączenie, że robiliśmy też preprocessing w oparciu o czystego Pythona, a było to związane z jakimś tam string parserem, który ciężko było znaleźć w Sparku. Znaleźliśmy to w Pythonie. Na szczęście ten dataset nie był taki duży, że można było go łatwo przeprocesować w Pythonie. No i generalnie mamy zagregowane data, możemy to wrzucić do Hive'a, używamy również S3 bucketów, no i budujemy właśnie nasz finalny data product. Stosujemy głównie moduły Pythonowe w zależności od tego, co tam chcemy, no i możemy zapisać wyniki w Hive'ie, S3 buckecie i podłączyć do tego Power BI'a, zbudować web appkę, cokolwiek innego. No i jest kilka rzeczy, których udało nam się tutaj, że tak powiem, wypracować, jeśli chodzi o takie najlepsze praktyki i to, co nas nauczyły eksperymenty, które przeprowadzaliśmy w trakcie budowy wielu data science use case'ów w naszej firmie. Otóż jeśli chodzi o ten ingestion danych, no to generalnie robimy to w skali, używamy do tego Sparka i nasi data inżynierowie mają swoje best practices, mają popisane wiele swoich bibliotek, które to ułatwiają. Jeśli chodzi o processing, to można to tu w zasadzie albo Scala, albo Python. Wszystko zależy, że tak powiem, od dostępności bibliotek oraz trochę też, powiedzmy, preferencji czy to od data inżynierów,
data scientistów. Oczywiście, jeśli chodzi o ten processing już, czyli feature engineering, data cleaning i tak dalej, no to głównie robimy to w Pythonie bądź w jakimś tam PySparku, no i to jest głównie domena data scientistów. Natomiast jeśli chodzi o insighty, no to albo jakiś tool do dashboardów, no albo Python z JavaScriptem. I doszliśmy też do tego i właśnie o czym już wspominałem parę razy, że zachęcamy naszych data scientistów, jak budujemy te nasze rozwiązania, żebyśmy już od pierwszych chwil myśleli tak naprawdę o tym, że być może to rozwiązanie będzie zindustrializowane. Ok, jest to trochę taki problem góry lodowej. Na początku rzeczywiście tego kodu produkcyjnego jest tyle, co na lekarstwo, można powiedzieć, ale im bardziej zaczynamy rozwijać, im bardziej nasze rozwiązanie, im bardziej widzimy, że wyniki, które uzyskujemy, satysfakcjonują biznes, spełniają wymagania biznesowe, tym bardziej po prostu powinniśmy, im więcej uda nam się zoptymalizować, tym krócej będziemy musieli później industrializować. Obecnie również trochę zmieniamy nasz stack, jeśli chodzi o technologię. Robimy to raczej w sposób ewolucyjny niż rewolucyjny. No i naszą taką główną motywacją, która poza tym stoi, to jest, żeby zredukować ten time to market dla różnych produktów data science'owych. Wiele razy prowadziłem różnego rodzaju dyskusje z kolegami i generalnie właśnie jak możemy zredukować ten czas od momentu, kiedy w ogóle zaczniemy myśleć nad jakimś produktem, aż do tego momentu, kiedy ten nasz projekt ujrzy światło dzienne i będzie używany przez użytkowników biznesowych. Ja zawsze byłem zwolennikiem takiego właśnie holistycznego podejścia, czyli właśnie budowania data produktów, czyli już od pierwszych jak gdyby naszych iteracji z biznesem, produkcji kodu, pracy w kierunku finalnych rozwiązań, czyli na przykład nie, że spędzamy pierwsze 2 tygodnie na tym, żebyśmy sprawdzili wszystkie dane, które mamy, żebyśmy, no okej, to jest bardzo ważne, ja tego absolutnie nie neguję, ale żebyśmy po prostu już po pierwszych 2 tygodniach potrafili pokazać pierwsze insighty, może prosty model, może w oparciu o ograniczone data source, żeby zobaczyć, jak to może zadziałać, jakie mogą być wyniki. Bardzo często udaje nam się to osiągnąć. Chociażby na przykład zaczęliśmy ostatnio używać również, że tak powiem, dla siebie różnego rodzaju pakietów AutoML-owych. Już w dzisiejszych czasach wystarczą 3 linijki kodu i mamy prosty model AutoML-owy, który pozwoli nam ocenić, czy generalnie podejście, o którym myślimy, ma sens, czy nie. No i generalnie to jest taki proces, ta zmiana naszego stacku technologicznego. Próbujemy przechodzić trochę bardziej w stronę takich technologii serverless. No to jest proces, który się zaczął jakiś czas temu. Testujemy nowe rzeczy, nowe toole, które byśmy chcieli zmienić. No i generalnie chcielibyśmy zrewolucjonizować ten nasz stack z czegoś, co nazywaliśmy Fire do Firearm, czyli chcemy coraz więcej automatyzować rzeczy, również prowadzić lepszy monitoring, no i ogólnie rozwiązania, które będą redukowały dla wielu data scientistów bariery związane z budową Docker kontenerów, używaniem zaawansowanych rozwiązań, i pozwolić im używać zaawansowane rozwiązania, które obecnie istnieją na rynku. Dobra, tak się składa, że chyba mój czas się powoli kończy i ja również kończę moją prezentację. Generalnie jeśli chodzi o cały nasz rozwój, naszego data science,
nie tylko na tym jednym use case'ie, co widzieliśmy, ale jeśli chodzi o tą drogę, to jak widzicie schematycznie tutaj na tym slajdzie, no to droga od zdefiniowania przez biznes problemu, który mamy rozwiązać aż do industrializacji, nie jest prosta, jest wiele różnego rodzaju pułapek, które mogą na nas czyhać i o wielu rzeczach warto pomyśleć wpierw, zadbać o nie, próbować automatyzować no i w zasadzie muszę powiedzieć, że ciągle walczymy z tym, żeby robić jak najszybciej i jak najlepsze data produkty, żeby redukować ten czas time to market jak najlepiej się da. No i generalnie kiedyś spotkałem się z takim pytaniem, czy z pytaniem związanym trochę już z historycznym eventem, to znaczy ze słynnym artykułem w Harvard Business Review, że data scientist to jest najbardziej seksowna job XXI wieku. W związku z tym, dlaczego ci data scientiści są tacy specjalni, tak? Dlaczego oni są tacy no, pożądani, tak? No to wydaje mi się, że tu odpowiedź jest jeden z tych punktów, że oni potrafią pracować również i z biznesem, i również z ekspertami od technologii. No i na tym chciałbym zakończyć mój pokaz. Super, dziękuję Ci, Michał, bardzo za Twoją prelekcję. I widzę, że mamy 2 pytania, zebrały nam się podczas całej prelekcji, także jeżeli ktoś... Dobrze, ja już tu sobie schowam moją prezentację i dobra, i tu przejdę do czatu. Tak, ja jeszcze tylko wspomnę, że jakby ktoś z Was chciał jeszcze zadać pytanie, no to jest jeszcze na to czas. Jak mówię, mamy 2, także zachęcam. Dobra, to ja odpowiem na pytanie numer 2 najpierw, bo są 2, także wybiorę to drugie. Pytanie jest, czekajcie, żebym nie patrzył na drugi monitor. Pytanie jest takie, jakiego masz psa i jak ci się z nim biega? Mam border collie, także on jest stworzony do tego. Jak się mi z nim biega? Szybko. Znaczy nie, generalnie no szybko, dobrze, albo biegam to coś, co nazywa się bodajże chyba canicross, to znaczy pies mnie ciągnie, ale nie przepadam za tym, niemniej jednak są miejsca, w których nie można puścić psa luzem, a tam, gdzie mogę puścić psa luzem, to biegam z nim luzem, znaczy pies biegnie obok mnie. Pytanie numer 2. Czego używacie do wizualizacji danych i budowania dashboardów? To jak wspominałem, dashboardy budujemy obecnie w Power BI-u. Jeżeli chodzi o web appki, no to jest to Dash. W Pythonie, JavaScript, Node.js, ale generalnie Dash i Python. Okej, to widzę, że chyba pytań już się wyczerpały wszystkie. No Michał, ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za prelekcję. Była bardzo ciekawa. Ja również. I mam nadzieję, że Wam też się podobała. I teraz mamy krótką przerwę, dosłownie minutową tak naprawdę, na przepięcie monitoru Jarka. Nie wiem, Jarek, słyszysz nas? Słyszę. Pytanie, czy mnie słyszycie? Ja Cię słyszę. Chyba tak, dobrze. Też. Ja tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że podczas tej prelekcji również możecie korzystać z sekcji Q&A podczas prelekcji. Na samym końcu, już po zakończeniu prezentacji przez Jarka, będzie tutaj chętnie pewnie na nie odpowiadał. Okej, to ja już się mutuję i życzę miłej prelekcji i Tobie, Jarku, dobrego prowadzenia. Postaram się. Dobrze. Czyli możemy zaczynać. Super. Dzień dobry wszystkim. Dzięki za przybycie i mam nadzieję, że ja się zawsze dobrze bawię przy tej prezentacji, więc niekoniecznie będzie tutaj wiedza, ale przynajmniej się dobrze będziemy bawić.
To co? Na początku kilka słów o mnie, a potem kilka słów o prezentacji. Prezentacja jest tak skonstruowana, że i tak większość jej się odbywa w Shellu i w IDE, więc nie będziemy się jakoś tam zbytnio na tych slajdach skupiać. I jedna bardzo ważna rzecz, oryginalnie w normalnych warunkach ta prezentacja potrafi zabierać czasami 2 godziny. Ja postaram się przepisowo trzymać tych 40 kilku minut. Jeśli będziecie mieli pytania, no to oczywiście odpowiem na nie po fakcie, jeśli się nie wyrobimy. Także z góry przepraszam, jeśli będzie jakieś mordercze tempo narzucone. Niestety temat jest dosyć rozległy. Dobra. Strasznie się mówi do monitora. Jednak żywi ludzie są fajniejsi. Niestety. Kilka słów o mnie. Ja obecnie pracuję jako performance engineer w firmie Neo4j. To jest firma, która stoi za bazą danych o tej samej nazwie. Neo4j i kilkoma innymi produktami i jest to grafowa baza danych napisana w Javie. Taki insight po 2 latach pracy z bazami danych jako twórca bazy danych i z Javą dochodzę do wniosku, że to nie jest najmądrzejszy pomysł pisać bazę danych w Javie, no ale jest jak jest. Z JVM jestem związany od prawie 20 lat i to jeszcze za czasów, kiedy w Linuxie nie było native threads. JIT był jaki JIT był, czyli go nie było, a z opcji garbage collectora mieliśmy chyba 2. Więc od dawien dawna jakieś tam przerwy na C i Pythona miałem, ale niestety wracam co chwilę do Java. Bywam na konferencjach, wróciłem do kodowania po jakichś tam latach próbowania bycia menedżerem i architektem i stwierdziłem, że jednak to wszystko kłamstwo, a prawda jest w kodzie, więc nawet jeśli próbujecie swoich przygód w drabince, to myślę, że wcześniej czy później zobaczycie, że gdzieś tam prawda jest w innym miejscu. Żartuję. Albo na serio. W wolnym czasie równie różne robię dziwne rzeczy, które prawdopodobnie Was nie zainteresują, ale najważniejsze jest to, że od jakiegoś czasu kręcę ze znajomych konferencję SecFod, gdzie staramy się jak najwięcej technologii obrazić i różnie nam to wychodzi. Nie obrażamy ludzi, ale staramy się obrazić technologię. Dobra, koniec o mnie. Jedna bardzo ważna rzecz, czasami mi się zdarza, że w jednym zdaniu odniosę się do obecnej sytuacji politycznej, narkotyków, alkoholu i religii. Zdarza mi się to ostatnio coraz rzadziej, bo się chyba starzeję i łagodnieję, ale uprzedzam, żeby nie było pretensji, że kogoś obraziłem, niestety. Więc pilnuję się. Ale nie zawsze. Dobra. Wydajność, która tak naprawdę jest tematem tej prezentacji, jest dosyć tematem kontrowersyjnym dla wielu, ponieważ mało kto moim zdaniem się przejmuje, dopóki nie ma Severity One na produkcji i wtedy wszyscy zaczynają się o to martwić. Podobnym tematem jest też bezpieczeństwo, którym się nikt nie przejmuje do momentu, kiedy nie mamy włamu do produktu. I bardzo, bardzo wiele firm, zespołów, ludzi podchodzi do wydajności ad hoc. Czyli jak jest pożar, to się tym zajmujemy, rozwiązujemy konkretny problem w jakimś obszarze, próbujemy to usprawnić, naprawiamy na podstawie, ciężko to nazwać testami bardzo często wydajnościowymi, po prostu jest generowanie ruchu na system, sprawdzenie, czy jest szybciej, więc niewiele ma to wspólnego z testami wydajnościowymi. Rozwiązujemy ten problem, testy wydajnościowe wyrzucamy, bo nie mamy pieniędzy, czasu, żeby je utrzymywać, one dosyć są kosztowne, no i tak do następnej awarii. Przez swoją karierę byłem w wielu firmach i zawsze to wyglądało w ten sam sposób. Problem wydajnościowy, znajdujemy grupę 3-4 wariatów, oni to po godzinach naprawiają bez śladu swojej pracy w postaci jakiegoś powtarzalnego testu, więc nawet jeśli wypuścimy nową wersję, to nie wiemy, czy ten fix tych ludzi jest dalej, czy go nie ma. I po części to wynika z tego, że bardzo wiele osób twierdzi, że wydajność jest trudna. Ja twierdzę, że to nie jest do końca prawda, bo próbujemy patrzeć tak naprawdę i myślę, że z tego wynika ten problem, na wydajność jako takie zero-jedynkowe spektrum, czyli albo system jest wolny, albo jest szybki.
A jeśli już jest szybki, no to mamy wydajności na poziomie milionów operacji na sekundę i to jest to, czym się chwalą producenci procesorów, że mamy coraz więcej flopsów i w ten sposób patrzymy na wydajność. Ostatnio też była ciekawa dyskusja na pewnej grupie, że tak naprawdę jest całe spektrum wydajności pomiędzy, gdzie ludzie nie muszą urywać kolejnych cykli procesora, urywać kilka kolejnych nanosekund i być może to spektrum jest ciekawe i ciekawe się nim zająć. I tak naprawdę ta prezentacja jest o tym, żeby Wam pokazać, że robienie wydajności to jest zabawna rzecz. Można się przy tym dobrze bawić pod warunkiem, że nie musimy urywać cykli procesora, że można do tego podejść metodycznie, że mamy wszystkie narzędzia, które są dostępne i tak naprawdę czasami, jak zwykle w projektach, brakuje nam wiedzy albo doświadczenia, ale to zawsze można gdzieś tam nabyć. I o tym jest tak naprawdę ta prezentacja. Wiadomo, że będą jakieś techniczne rzeczy i mięso, ale to, co chciałbym przekazać, że każdy może zacząć robić w swoim projekcie wydajność, bo mi się tak wydaje, że jest to dosyć ważne z różnych względów, ale to nie o tym ta prezentacja. O co tak naprawdę chodzi? To jest coś, co wydaje mi się, powinniśmy sobie uświadomić, że do wydajności trzeba podejść tak, jak podchodzimy do każdego innego aspektu naszego produktu. Tak jak piszemy sobie testy, czy to TDD, czy nie TDD, to nie ma znaczenia, ale piszemy sobie jakieś testy przed czy po implementacji. Tak jak rozwijamy produkt i robimy to inkrementalnie, dodajemy pojedyncze nowe feature'y, patrzymy, czy to się sprawdza u użytkownika i wszystko próbujemy robić małymi kroczkami. Tak samo można zrobić małymi kroczkami wydajność. I tak naprawdę to jest podobnie jak mamy w TDD Code Test Refactor, to tak naprawdę w wydajności jest bardzo podobny cykl, czyli piszemy kod, profilujemy ten kod różnymi narzędziami, analizujemy wyniki i poprawiamy ten kod. To jest dokładnie ten sam cykl, narzędzia się zmieniają, bardzo łatwo w ten cykl wpaść i utrzymać ten reżim. I tylko wtedy możemy mówić, że interesujemy się wydajnością i wydajność jest dla nas ważna. I teraz chciałbym to pokazać Wam na bardzo prostym przykładzie, który oczywiście z biegiem czasu skomplikujemy. Spróbujemy napisać implementację czegoś, co prawdopodobnie wszyscy znają, albo przynajmniej słyszeli, albo przynajmniej raz w życiu używali, czyli MapReduce. Napiszemy sobie implementację MapReduce i spróbujemy ją optymalizować, korzystając z narzędzi. Oczywiście to nie będzie rozproszony MapReduce, nie będziemy tutaj mieć wielu maszyn, nie będziemy mieć HDFS-a i wszystkich tych zabawek. Napiszemy sobie MapReduce w obrębie jednej maszyny wirtualnej, pojedynczej instancji JVM-a. Żeby mieć na czym testować nasz ten framework i na czym porównywać wydajność, to weźmiemy sobie klasyczny przykład ze wszystkich książek o MapReduce, czyli zliczanie wystąpień, unikalnych wystąpień danego słowa. Czego używamy do performance? Dobra, to jest pierwsze pytanie, spokojnie na nie odpowiem na koniec. Czyli tak, więc zaczniemy sobie od prostego przykładu i będę Wam pokazywał kolejne inkrementy, kolejne narzędzia, na co patrzeć i mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić. Przykład jest oparty na Javie 14, przy czym tak naprawdę ta Java 14 w tym przykładzie się wjechała 2 tygodnie temu, więc pewne rzeczy pewnie jeszcze w czasie prezentacji mnie zaskoczą, ale działa. Wykorzystuje Java Mixture Benchmark Harness, narzędzie, którego głównym autorem jest Aleksiej Szypilew, pracujący teraz w Red Hacie, ale wcześniej pracował w Oracle przy wielu aspektach, zarówno G1, jak i optymalizację w JIT-cie. Teraz w Red Hacie pracuje przy Shenandoah. I ten produkt powstał, to jest darmowy produkt rozwijany w ramach OpenJDK, który pozwala Wam pisać benchmarki. I użyjemy sobie Async Profilera i Java Mission Control, 2 darmowo dostępnych narzędzi do patrzenia na to, co nasz kod robi i szukania miejsc, gdzie moglibyśmy sobie to zoptymalizować. I użyjemy flame graphów, które zostały zaproponowane jakiś czas temu przez Brendana Grega, człowieka, który gdzieś tam stoi za infrastrukturą w Netflixie. Do reprezentacji, tak naprawdę flame graph nie jest profilerem, jest tylko sposobem prezentacji wyników z profilerów, który wydaje mi się jest
o wiele bardziej czytelny niż klasyczny sposób reprezentacji wyników w profilerze, gdzie w większości przypadków jest to po prostu drzewo wywołań, stos wywołań. Ale sobie spokojnie do tego dojdziemy. Dobrze, więc wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Stoimy z czasem dobrze. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zostaliśmy zatrudnieni w firmie jako senior Java Ninja developer. Może sobie wymyślić kilka przymiotników wcześniej, jak to niektórzy mają w zwyczaju. I nasze pierwsze zadanie jest takie, że firma choruje nad Invented Here Syndrome, więc stwierdziła, że sama sobie napisze swoją implementację MapReduce'a i dostajecie takie zadanie. I co robicie? No piszecie po najmniejszej linii oporu, więc piszecie jednowątkową implementację MapReduce'a, oddajecie ją na produkcję i jest sukces. Nie? Tak naprawdę co powinniśmy sobie, czego potrzebujemy, żeby z taką implementację MapReduce'a zrobić? Ja może lepiej przejdę do IDE, będzie wygodniej. Po pierwsze potrzebujemy czegoś, co będzie nam podawać dane do tego algorytmu. Więc ja oczywiście po najmniejszej linii oporu będziemy mieli iterator, który z jakiegoś źródła będzie nam podawał kolejne elementy tego algorytmu i to powinno nam w zupełności wystarczyć. W przypadku tego naszego word count to będzie po prostu plik tekstowy, z którego będzie zwracał kolejne linijki tekstu, więc to jest pierwsza rzecz, którą będziemy potrzebowali. Następna rzecz, którą będziemy potrzebowali, to oczywiście mapper, czyli jakaś funkcja, która weźmie sobie input, który został zwrócony z tego naszego iteratora i dla każdego inputu wygeneruje n od 0 do n par klucz wartość. Więc w przypadku naszego algorytmu word count będziemy po prostu emitować do tego outputu, nienawidzę angielskiego, do tego wyjścia będziemy emitować takie pary. I słowo, które znaleźliśmy w tej linijce, którą wyczytaliśmy z inputu i ilość jego wystąpień w tej linijce. Nie? I oczywiście z każdego takiego linijki możemy sobie wygenerować takich par klucz wartość. Taki output, trochę ten framework jest zainspirowany tym, co robi CouchDB i te interfejsy wyglądają dosyć podobnie jak CouchDB. Output ma bardzo prosty interfejs, wyemituj mi klucz wartość. Takich par możemy mieć od 0 do n. No i teraz potrzebujemy ostatniej rzeczy do szczęścia, bo skoro mamy fazę mapującą, to teraz potrzebujemy czegoś, co robi nam redukcję. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że dla każdego klucza, czyli tutaj, ten nasz reducer zostanie wywołany z wszystkimi wartościami, które zostały wyemitowane w czasie fazy mapowania i do tego klucza i tych wszystkich wartości zwróci nam tą zredukowaną wartość, czyli w przypadku word counta po prostu sumę. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Ciężko to ocenić. Dobra. Więc tu mamy jak gdyby podstawowe 4 interfejsy. Input, mapper, output i reducer. No teraz jak możemy to skleić do tej podstawowej implementacji? Bardzo prosto. I to jest jak gdyby 20-30 lat computer science, MapReduce, nawet w Javie to się zmieściło na jakimś rozsądnym rozmiarze. 2 pętle, jedna pętla, która przechodzi po naszym inpucie, dla każdego inputu woła funkcję map, a następnie bierzemy sobie ten nasz output i dla każdego klucza i listy wartości, zbioru wartości wołamy sobie reduce. 20 kilka lat data science, sorki, na jednym slajdzie. Napisaliśmy coś takiego. O, dobra, dojdziemy do tego, Maciek. Spokojnie. Będę mógł Ci odpowiedzieć na większość tych pytań. Uruchamiamy to teraz. I teraz jest pierwsze podstawowe pytanie, skąd my wiemy, że jest szybko?
Oczywiście możemy zastosować interfejs w postaci użytkownika i poczekać, aż ponarzeka, co jest szczytem profesjonalizmu, ale możemy też spróbować napisać testy wydajnościowe do tego. Ja tutaj nie będę wchodził jak gdyby w szczegóły, dlaczego potrzebujemy aż frameworka do pisania testów wydajnościowych, to jak gdyby osobne spotkanie, ale pokażę Wam, jak wyglądają takie testy wydajnościowe napisane w JMH, bo myślę, że to pomoże zrozumieć, co się dzieje. To wygląda mniej więcej tak, że to jest przykładowy test w JMH. Jak widzicie, bardzo podobny do tego, co się dzieje w JUnicie. Po prostu kładziemy sobie, piszemy sobie metodę, którą testujemy. W tym przypadku testujemy sobie metodę run, która wykonuje te wszystkie rzeczy. To, co widzieliśmy wcześniej, tak naprawdę to nasza metoda run to jest dokładnie ta metoda. I to, co robimy w naszym benchmarku, a to nasz benchmark wykonuje tą metodę w pętli, dlatego że ta metoda dostała notację benchmark, więc cały ten JMH wykona ileś razy tą metodę, ileś set, ileś 10, w zależności od naszych parametrów, jakie przekażemy, tą samą metodę, próbując przy okazji zmierzyć czas wykonania. I oczywiście mamy tu jakiś setup, więc przygotowujemy nasz MapReduce. Musimy oczywiście też mieć jakiś teardown, żeby posprzątać po naszych testach wydajnościowych. Jak już napiszemy sobie taki test wydajnościowy, go sobie zbudujemy, to możemy go sobie uruchomić. To wygląda tak, ja zrobię taką najprostszą wersję. Nie będziemy odpalać wszystkich kombinacji, bo zabrało nam to wieczność. Ja mam gotowe wyniki, a żebyście przynajmniej zobaczyli, co się dzieje. Tutaj w JMH mówię, słuchaj, uruchom mi ten benchmark, czyli to jest nazwa klasy i tej metody, którą chcemy zbenchmarkować w tej klasie. I mówimy, utwórz nam jednego forka maszyny wirtualnej, czyli stworzy nam instancję maszyny wirtualnej i w tym forku wykona jedną tak zwaną iterację rozgrzewającą, bo wiadomo, że w Javie musi się JIT odpalić, wasz kod musi się skompilować do kodu natywnego i cała ta magia pod spodem musi się odbyć, więc musimy rozgrzać nasz kod i potem jest iteracja rozgrzewająca i potem jest jedną iterację, która będzie jakby tą iteracją pomiarową, czyli wyniki tego będą wynikami naszego benchmarku. Domyślnie jest tak, że jakbyśmy nie podali tych parametrów, to jest to 5 forków i w każdym z tych 5 forków jest 5 iteracji rozgrzewających i 5 iteracji pomiarowych. To trochę trwa, bo każdy fork trwa domyślnie około 10 sekund. Jakbyście sobie pomierzyli, więc jeden pomiar trochę trwa, a żebyśmy nie tracili czasu, zróbmy sobie taki najszybszy, najbardziej efektywny. No i tutaj coś się dzieje. Wy tego nie słyszycie, ale mój procesor zaczyna szumieć. Mniej więcej to jest ten sam poziom szumu, jakbyście skalę kompilowali. Żartuję. Kiedyś mnie ktoś na mieście dojedzie za te słabe dowcipy ze skali. I tutaj mamy informację, że oczywiście każdy, kto cokolwiek miał wspólnego z eksperymentami naukowymi i ze statystyką, poczuje się w tym momencie zgwałcony. Nie tak powinny wyglądać pomiary. Powinniśmy rzeczywiście tych danych pomiarów mierzyć o wiele więcej, ale jest jak jest, tyle mamy czasu, ile mamy. I wydajność tego czegoś, co napisaliśmy, to jest 0,6 operacji na sekundę, czyli 0,6 uruchomień tego naszego frameworka wykonującego obliczenia. I tak naprawdę to jest zawsze moja ulubiona dyskusja, którą mam, bo ktoś mówi, czy to jest szybko? Ja nie wiem. Nie? I w performance'ie wydajności nie jest tak, że jest jakaś magiczna cyfra, która oznacza, że jest szybko. Bardzo często wydajność rozpatruje się względem czegoś, bo powiedzenie sobie, że to jest szybko, byłoby nadużyciem. I zresztą jakiś czas temu ludzie, którzy pracują nad JMH, zauważyli, że ludzie się zbytnio przywiązują do tych cyferek i zbyt emocjonalnie podchodzą do tych wartości zwracanych i wrzucili taką notatkę na koniec, że tak naprawdę te cyfry to są tylko dane. One nic nie mówią o tym, czy wasz system optymalnie wykorzystuje, czy wasz kod optymalnie wykorzystuje zasoby, procesor, pamięć i co tam było mu jeszcze dane. I żeby to zrobić, gdybyśmy chcieli być bardzo profesjonalni, to powinniśmy użyć
profilerów, które nam pokażą dokładnie, co nasz system robi. I to jest jedna z rzeczy fajnych, które JMH udostępnia, to są profilery. Jest zbiór domyślnie gotowych profilerów, które sobie ściągacie razem z tą biblioteką. Są projekty, które integrują się z innymi istniejącymi profilerami dla Java. Same profilery, jest do nich dostępne publiczne API, więc można też napisać swoje własne profilery, co nam się w Neo4j już zdarzyło ze 4 razy. Więc bardzo w zależności od tego, jaki aspekt chcecie mierzyć i co chcecie tak naprawdę optymalizować, nie? Bo to nie zawsze jest prędkość, żeby was zaskoczyć. To nie zawsze chodzi o to, żeby było jak najszybciej. Żeby uruchomić taki profiler, zrobimy sobie jeszcze jedną sesję, potem będę wam już pokazywał nagrane wyniki. Możemy użyć coś, co nazywa się Async Profiler, który jest rozwijany w ramach, żeby nie skłamać, chyba London Juga, ale to mogę się mylić, przez grupę zapaleńców, którzy rozwijają profiler, który A, nie kłamie, B, ma bardzo niski narzut na profiling. Nie ta prezentacja, dlaczego profilery kłamią. Spróbujmy to uruchomić. Więc on robi dokładnie to samo, ale w obecności tego profilera. I to jest pytanie, które się dosyć często pojawia. No, każdy profiler generuje narzut. To prawda. Jak my z tym żyjemy? Żyjemy w ten sposób, przynajmniej u mnie w zespole, że puszczamy sobie benchmarki bez profilerów i to są te benchmarki, których używamy do wyszukiwania regresji w naszych kolejnych wersjach bazy danych. I puszczamy ten sam benchmark jeszcze raz, ale z profilerami, różnymi profilerami, które są nam potrzebne i one służą tylko i wyłącznie do zebrania tych danych. Oczywiście to wszystko dłużej zajmuje, bo musimy każde odpalenie naszego benchmarku odpalić jednocześnie z zestawem X profilerów, ale dzięki temu mamy te dane, na których możemy się oprzeć, czyli bez profilerów i dane, które nam są potrzebne do analizy, czyli z profilerami. Async Profiler jest o tyle fajny, może nie fajność, to nie jest może sygnał z nadzieją fajności, że on jest dosyć mocno tekstowy i tam większość rzeczy robi w konsoli i tak naprawdę to, co on wypluwa, to są pliki w formacie tekstowym. Więc ciężko byłoby cokolwiek z nich wyciągnąć. Od jakiegoś czasu jest dostępna integracja Async Profilera, to już jest kawałek czasu, z flame graphami. Więc możemy sobie teraz zobaczyć taki flame graph nagrany dla tego naszego konkretnego przypadku. Tak. To jest flame graph, który nam pokazuje, ta oś tutaj na dole to jest całkowity czas wykonywania się naszego testu, naszego pomiaru i potem mamy złożone ze sobą ramki stack trace'y kolejnych metod i widzimy, ile konkretne metody zajęły w czasie całego wykonania naszego testu. I wydaje mi się, że ten widok jest o wiele więcej mówiący niż klasyczne odklikiwanie drzewka, które z reguły robiliście w profilerach. Async ma też jeszcze plus, że oprócz tego, że pokazuje wam wasz kod javowy, ile on zajął czasu, to też widzicie, ile bebechy JVM-a zajęły czasu, typu aktywność garbage collectora, tu widać wątki garbage collectora, które dosyć się mocno pocą z tym przykładem. Tutaj też będą rzeczy związane z JIT-em, czyli aktywność kompilatora, tak, to jest aktywność kompilatorów, i alokacja i tego typu wszystkie rzeczy. Więc widać jak gdyby system jako całość, nie tylko waszą aplikację, co szczególnie jak zaczynacie poważnie brać wydajność, ma znaczenie, że trzeba mieć świadomość, że JVM czy .NET, wszystkie managed runtime mają swój narzut, za który musimy zapłacić. I teraz możemy sobie popatrzeć na tą naszą metodę run, którą optymalizujemy. Sobie troszeczkę powiększymy. I tutaj widać w tym konkretnym przypadku, dla tego konkretnego benchmarka, czyli word count. I żeby jeszcze jak gdyby uzupełnić obraz, mierzymy wydajność zliczenia unikalnych wystąpień w pliku, który ma 6 MB.
jest przygotowany plik tekstowy, który ma 6 MB. Nie jest to dużo, ale już wystarczająco, żeby coś zobaczyć. Możecie zobaczyć tak naprawdę, że większość w tym konkretnym scenariuszu, większość czasu spędzamy tak naprawdę w metodzie map. Nie? To jest fajne, że możemy sobie spokojnie gdyby zawężać nasze patrzenie. I w tej metodzie map mamy tak naprawdę trzech kandydatów do optymalizacji. Po pierwsze, ktoś mądry, czyli ja, użył regexpa do podzielenia linijki tekstu na pojedyncze słowa. Nie? Więc widać, że tutaj jakieś 18% naszego czasu spędzamy jest na wykonaniu regexpa. Całkiem sporo też czasu spędzamy na zapisywaniu tych naszych wyników do hashmapy. Ciekawe. Spokojnie do tego dojdziemy albo nie, dlaczego tak jest. Ale gdyby ktoś zajmujący się wydajnością na to popatrzy, powiedział sobie, dobra, no to jest 18%, tu mamy 12%, ale tak naprawdę główny winowajca, gdzie my spędzamy nasz czas, to jest non-thread local stop words contains, ta metoda. Ja zawsze, to się świetnie zawsze nam się sprawdza, zaczynamy od tych winowajców, gdzie jeśli ich zoptymalizujemy, to uzyskamy największy inkrement. Nie ma się co tutaj tym bawić, może kiedyś będzie warto, ale tak naprawdę patrząc tutaj, gdyby nam się to udało ściągnąć do jakiegoś konkretnego czasu mniejszego, to byśmy zobaczyli, czy jest szybciej. Nie? Dobra, to popatrzmy sobie na to, co tam się dzieje. Tak naprawdę ta metoda, która jest winna wszystkiemu, to jest metoda contains, czyli tutaj. Non-thread local, dobrze, to jest ta implementacja, tak. Czy ja dobrze widzę? Dobrze. Co się tutaj dzieje? Tak naprawdę ten algorytm, który jest, wyrzuca ze zbioru słów te wszystkie słowa przystankowe specyficzne dla języka typu że, gdyż, albowiem. Nie chcemy ich zliczać z jakiegoś powodu, bo one nic tak naprawdę nie wnoszą, więc my musimy na początku wyrzucić te słowa z naszego zbioru. Żeby to zobaczyć, gdzie to się dzieje, to myślę, że warto sobie zaglądnąć tutaj. Nie. To sobie zaglądnąć tak naprawdę tutaj. Nasz maper. I w naszym maperze mamy po pierwsze ten regex, którego tutaj fajnie widzimy i ten regex nie jest jakiś wybitny, ale specjalnie został wsadzony, żeby pokazać problem. Więc używamy sobie regexpa, następnie idziemy do tego naszego stop words i sprawdzamy, czy mamy, to słowo jest w zbiorze tych słów, które są słowami przystankowymi i wyrzucamy, a jeśli tak nie jest, to emitujemy to słowo z cyfrą 1 i potem sobie sumujemy w reduktorze, bo reduktor, jak widzicie, to jest kawał inżynierii, inkrementujemy sobie te jedynki, które zostały zwrócone tutaj. Okay? I co się dzieje w tym naszym non-thread local? Dzieją się dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze używamy kolatora. W Javie, nie wiem, czy z tego co zauważyłem, mało kto tego kiedykolwiek używał, to jest klasa odpowiedzialna za sortowanie i porównywanie łańcuchów znaków, biorąc pod uwagę stronę kodową. Tak? Czyli jeśli sortujemy słowa coś po polsku, no to chcemy to zrobić pomocy kolatora, żeby mieć pewność, że wszystkie nasze OE zostaną uwzględnione. I zrobimy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, pobieramy ten collation key, na którym widać, że trochę czasu spędzamy. Trochę, sporo. A druga rzecz, którą tutaj widać, to my za każdym razem, kiedy wołamy contains, tworzymy nową instancję tego kolatora. No bo ten kolator jest nie thread safe w Javie, więc powinniśmy go robić za każdym razem. Nie? Więc pierwsza optymalizacja, która nam przychodzi do głowy, to skoro nie jest thread safe, no to może po prostu zrobimy kolator per wątek, zrobimy sobie implementację kolatora, która będzie tworzyć
instancję dla każdego wątku i sobie oszczędzimy na tym właniu get instance. Więc to jest dokładnie ta implementacja. Tutaj widać bardzo ładnie, że mamy tworzony kolator, który inicjalizuje, thread-local, który inicjalizowany jest kolatorem i w tym momencie już nie tworzymy nowej instancji, tylko bierzemy instancję z thread-locala i wykonujemy operację. Dobrze. Co ja teraz Wam powinienem pokazać? Już wiem, co Wam powinienem pokazać. Tak, i wyniki. Wyobraźmy sobie, że teraz przechodzimy cały ten proces, uruchamiamy ten sam test z tym naszą nową wersją tego stopwords. Odpalamy sobie. Czy ja to coś widzę? Nie widzę tego. Dobrze, czekajcie. To może sobie zobaczymy to tutaj. Gdzieś mam nagrane wyniki. Tak, to mam nagrane wyniki. Jak możecie sobie zobaczyć, mam tutaj użyty non-friend local stopwords i on miał wydajność 0,9 operacji na sekundę, a tutaj mamy zrobioną implementację uruchomioną przy pomocy thread local stopwords, czyli kaszujemy instancję kolatora i jest troszeczkę szybciej. Nie? Więc rozwiązaliśmy jeden problem. Jeśli byśmy sobie jeszcze popatrzyli na te wyniki, dobrze, czy tutaj będzie widać? Nie, musimy sobie zobaczyć wcześniej. O, i to jest flame graph zrobiony dla thread local stopwords, więc troszeczkę to się poprawiło, nie? W stosunku do tego, co było wcześniej, ale dalej jak gdyby problematyczny jest ten get collation key. Okazuje się, że jest implementacja kolatorów, która nie jest w JDK, ale została napisana przez IBM-a. Ta biblioteka nazywa się ICO. I możemy użyć kolatora, który nie został napisany przez Oracle, tylko przez IBM-a. Wciągamy tą bibliotekę. Mogę Wam też pokazać, co jest fajne. Ten kolator ma dokładnie taki sam interfejs jak z JDK. Nie? Więc interfejs jest dokładnie taki sam, tworzymy tylko inną instancję. Używamy IBM ICO kolatora i collation key. Dalej używamy thread local, bo już wiemy, że thread local nam coś zyskuje. I robimy sobie te same pomiary. Jeszcze raz. Jakbyśmy je sobie wykonali, to zobaczcie, co się stało. I tu bardzo fajnie widać, że już spadł czas wykonania spędzony tutaj i problematyczne zaczyna być widoczne czas wykonywania regexpa. Oczywiście, gdybyśmy mieli masę czasu, byśmy sobie optymalizowali, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze inne optymalizacje niż takie podstawowe, jak zmiana implementacji regexpa na zwykłego string tokenizera. Nie? Czy było lepiej? Chyba było lepiej, dlatego że jak macie ten ICO thread local stopwords, to jak widać, ten inkrement już jest poważny. Nie? Ja naciągając, jak to w mojej pracy, powiedziałbym, że jest 2 razy szybciej. Nie? Zawsze szefowa mówi, że jak jest 2 razy szybciej, to jest dobrze, jakbyś nie pytał więcej. Jak widać, tutaj widać 2 rzeczy. Po pierwsze, my musimy być w stanie powtórzyć nasze eksperymenty i do tego performance jest tak bliski, bo to jest nauka eksperymentalna. My musimy budować eksperymenty, stawiać tezy i tymi eksperymentami zaprzeczać albo potwierdzać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, my musimy wykonywać jedną zmianę w danym momencie i tą konkretną jedną zmianę mierzyć. Bo jeżeli zrobicie 2 zmiany w kodzie i je zmierzycie, to teraz jest pytanie, czy ten inkrement, który widzicie, wynika z tego, że jedna rzecz tak bardzo przyspieszyła, a druga tak niewiele zwolniła całe nasze rozwiązanie, że w efekcie mamy lepiej? Czy może po prostu nic się nie zmieniło do tego, że jedna zmiana przyspieszyła tyle samo, co druga zwolniła. I to jest bardzo ważne, tutaj trzeba mieć trochę benedyktyńskiej cierpliwości, żeby wykonywać jedną zmianę, wykonać pomiar i podjąć na tej podstawie decyzję. Dobrze stoimy z czasem? Dobrze stoimy z czasem. Dlatego, że jak sobie popatrzymy na te nasze rysunki, a regexpem nie będziemy się bawić, ale chciałbym Wam pokazać to. Mamy też taką sytuację, że troszeczkę wsadzenie do hashmapy nam zajmuje sporo czasu. Nie? I ktoś by powiedział, no kurczę, bez przesady. Nie?
Co może być strasznego w wsadzaniu hashmapy? Zauważcie, że w tym przykładzie to, co ja potrzebuję, to ja potrzebuję multimapy, czyli takie mapy, które trzyma klucz do wielu wartości, ponieważ mogę mieć ten sam klucz, czyli to same słowo wiele razy wyemitowane przez naszego mapera, więc ja muszę trzymać jeden do wiele. Java nie ma jakiegoś domyślnej implementacji multi-hash mapy, ale możemy trochę wyszyć. I to szycie będzie wyglądało tak. Że my zrobimy sobie metodę compute, czyli zrobimy sobie zamiast zwykłego puta, zrobimy sobie compute i jeżeli klucz nie istnieje, to tworzymy sobie nową array listę i dokładamy do tej listy, a jeżeli klucz istnieje, to tylko i wyłącznie dokładamy do tej nowej listy i tym prostym czymś bez dociągania połowy internetu mamy multi-hash mapę w Javie, nie? Korzystając z compute. To jest ciągle, pamiętajcie, implementacja jednowątkowa, dlatego tutaj nie ma kontkanej hash mapy, jesteśmy bezpieczni. Jak się okazuje, patrząc na te nasze rysunki, gdzie one są tutaj, to chyba też będzie fajniej widać w tych kolejnych optymalizacjach, kiedy będziemy mieli zoptymalizowane i wykorzystamy ICU, że tu coś, tutaj, tu coś nam zajmuje czas w wykonaniu tego compute. Co się okazuje? To jest narzut na wywołanie tej nieszczęśliwej lambdy. I troszeczkę przez to, że jest tam lambda, mamy ewidentnie problemów wydajnościowych. No oczywiście możemy sobie powiedzieć, dobra, to weźmiemy sobie jakąkolwiek inną mapę, która jest multimapą i spróbujemy sobie zobaczyć, co się dzieje. Nie? Tutaj wykonałem jeszcze jeden pomiar. Napisałem implementację przy pomocy hashmapy, Guavy i Eclipse'owych, bo teraz Eclipse jest Eclipse'owe kolekcje są sexy i wszyscy tego używają. Jak widać, Guava wypada z tych wszystkich pomiarów najlepiej. Eclipse trochę gorzej, ale te pomiary były robione, tak naprawdę te pomiary są z grudnia, więc jeśli tam w międzyczasie jakaś wersja się pojawiła, to może być lepiej. Nie wierzcie nigdy żadnym wynikom pomiarów na internecie. Nie znacie kontekstu. Co człowiek miał, jaką maszynę, która wersja i tu czasami nie był z laptopem na plaży i w tym momencie mu skręciło wydajność. Naprawdę. Uwierzcie tym benchmarkom, które udostępniają kod do pomiarów i uruchomcie te pomiary sami. Więc widać, że Guava jest troszeczkę szybsza. Moglibyśmy w tej naszej implementacji to zoptymalizować. Nie? Czyli wyszliśmy od jakiegoś 0,8, 0,7 na jednym wątku do 1,9 przy pomocy Guavy i ICU. I to jest jak gdyby koniec. Nie? Moglibyśmy jeszcze sobie się pobawić tym regexpem. Ale przychodzi szef i mówi, ale ja chcę szybciej. Nie? Co możemy zrobić, żeby było szybciej? Jedna bardzo ważna rzecz, dlaczego ja w ogóle zacząłem od implementacji jednowątkowej, to jest coś, co myślę powinniśmy sobie wszyscy wziąć głęboko do serca, czyli coś, co napisał Wes Dyer lata temu. Make it correct, make it clear, make it concise, make it fast. W tej kolejności. A dlaczego? Dlatego, że kod, który jest wydajny, ma niezdrową tendencję do bycia skomplikowanym i trudnym do czytania. Ma też bardzo niezdrową tendencję do tego, że gdzieś miałem ostatnią dyskusję, że ten kod nie jest elastyczny. To znaczy ciężko wprowadzić zmianę, jeszcze jak biznes wpadnie na jakieś opcje, że w zależności od klienta będziemy mieli jakąś funkcjonalność, zaczyna się naprawdę skomplikowana zabawa. I teraz jeżeli my wychodzimy z kodu, do którego nie mamy testów, nie mamy pewności, że jest poprawny biznesowo, i jednocześnie ten kod nie jest czytelny dla nas, to jak my jeszcze będziemy go chcieli robić wydajnym, to sami się wpakujemy na minę i jedyne, co nam pozostanie, to zmiana pracy. Nie? Dobrze. To wróćmy do tego. Mamy jedną wątkową implementację. Co możemy zrobić? Możemy wezwać na pomoc wątki. I to jest ten moment, kiedy wielu ludzi twierdzi, że jednak chyba w JavaScriptie byłoby lepiej, ponieważ możemy stwierdzić, dobrze, uruchommy ten sam algorytm na wielu wątkach. W jaki sposób to możemy zrobić? Tu mamy naszą implementację. Ja tutaj zrobiłem bardzo prostą rzecz. Po pierwsze stwierdziłem, OK, użyję sobie jakiegoś tam thread poola i wrzucimy
sobie te nasze zadania do thread-poola, ponieważ MapReduce jest bardzo sympatyczny do skalowania, do zrównoleglenia tak naprawdę. Bo bierzemy sobie nasz problem, czyli mapowanie, dzielimy go na paczki, wysyłamy do wielu maszyn, w naszym przypadku do wielu wątków i czekamy na rezultaty i potem te rezultaty redukujemy też na wielu maszynach, korzystając z reredukcji i takich innych tam zabawek po drodze, więc pięknie się to zrównolegla. I teraz oczywiście problem jest taki, że my nie wiemy, ile tych paczek jest, no nie? My nie wiemy, ile jest linijek tekstu w pliku. Teoretycznie moglibyśmy je policzyć, ale prawdopodobnie w niektórych przypadkach liczenie, ile mamy linijek tekstu w pliku, zajęłoby mniej więcej tyle samo, jak policzenie unikalnych wystąpień. Więc budowanie algorytmu w ten sposób, że my zliczamy linijki tekstu, potem dzielimy je po prostu na ilość paczek i wysyłamy, nie ma sensu. W Javie jest narzędzie, jest biblioteka, klasa, JDK, która się nazywa Phaser. Jest to jedna z barier, które są dostępne, tak jak macie Countdown Latch czy Cyclic Barrier. Jest jeszcze Phaser, który jest połączeniem, skrzyżowaniem Countdown Latcha z cykliczną barierą. Jego największą zaletą jest to, że możecie sobie wtedy podzielić wasze fazy przetwarzania równoległego, znaczy wasze przetwarzanie równoległe na wiele faz, wrzucić to wszystko do Phasera i Phaser będzie pilnował i będzie wam dawał znać, kiedy dana faza z obliczeń się zakończyła i kiedy możecie przejść do następnej fazy obliczeń. Czyli to, co tutaj mamy, tworzę sobie Phasera i następnie zabawa wygląda dosyć prosto. Wyciągam sobie linijkę z mojego tekstu, rejestruję zadanie w Phaserze, mówię OK, w Phaserze będziesz miał następne zadanie i to zadanie wrzucam do egzekutora. Okay? A nasz egzekutor robi to, co robi, czyli w osobnym wątku wykonuje mapowanie, okay? I po wykonaniu tego mapowania mówi do Phasera, dobra, to ja już policzyłem. Bo Phaser działa tak, że on trzyma sobie licznik zadań do wykonania i za każdym razem, jak robicie register, to go inkrementuje, a jak robicie deregister, to go dekrementuje. I teraz, jeżeli wy w swoim kodzie się zatrzymaliście tutaj, to tutaj będzie ten główny wątek zablokowany do momentu, kiedy ta ilość zadań wykonanych nie zejdzie do zera i wtedy wyjdziecie z tego await advance i będziecie mogli wykonać redukcję. Bardzo sympatyczna bariera. Problem jest oczywiście taki, że gdybyśmy tylko wyłącznie bazowali na ilości zadań do wykonania, to mogłoby być tak, że my będziemy bardzo powoli karmić tego Phasera, no bo wiadomo, tu jest I.O., jest sympatyczne I.O. Tutaj jest ukryte I.O. Więc może być tak, że będziemy karmić bardzo powoli, więc Phaser może zobaczyć, że licznik jest 0 i przejść, jak gdyby uwolnić tą barierę, mimo tego, że będziecie mieli jeszcze coś do wyczytania. Żeby sobie to obejść, nasz sympatyczny Phaser umożliwia nadpisanie tej metody, która się nazywa onAdvance i to jest ta metoda, która mówi OK, zakończyłem obliczenia, możesz przejść do następnej fazy obliczeń. Ja tu nadpisałem tę metodę onAdvance i ona mówi, słuchaj, jeżeli masz 0 zarejestrowanych paczek do wykonania, do obliczeń, i jednocześnie już nasz iterator nic więcej nie zwraca, czyli nie mamy w pliku już nic więcej, dopiero wtedy możesz powiedzieć, skończyłem obliczenia. Jeżeli będzie taka sytuacja, że mamy tu 0, ale w pliku nadal coś jest, no to on będzie mówił, dobra, to będę czekał do momentu, aż nie wyczytamy wszystkiego. Tutaj też odbywa się taka czarna magia Phasera, ponieważ Phaser domyślnie może mieć 65 000 zadań jednocześnie. Okay? To wynika z jego konstrukcji używania 32 bitów do otrzymania licznika tych zadań. No i to jest problematyczne, jeśli mamy bardzo dużo zbiory do przetwarzania. Na 65 000 to na prawdziwych big data łatwo sobie zrobimy. Co jest, jak wygląda to obejście, to jest to, że zadaniem Phasera może być też inny Phaser, co powoduje, że mamy 65 000 na 65 000, 65 000 Phaserów może mieć 65 000 innych Phaserów. Więc możemy sobie stworzyć takie drzewo Phaserów i w ten sposób mieć naprawdę bardzo dużą ilość zadań jednocześnie do obliczeń. Nie? I to jest tutaj ta zabawa, kiedy ja mam mój główny Phaser i w momencie, kiedy przekroczę tą ilość dopuszczalnych Phaserów, tworzę nowy Phaser, którego korzeniem jest tamten, tworzę relację między Phaserami i w ten sposób, przepraszam Was bardzo, obchodzę
obchodzę problem. Nie? Więc zrobiłem bardzo prostą rzecz, zrównolegliłem. Dobra. To pytanie, czy jest szybciej? Gdzie są moje... O, tu jest moja prezentacja. Więc w związku z tym, że nasza faza redukcji dalej jest szybka, oczywiście to nie jest zawsze przypadek, ale w tym konkretnym workancie jest, więc ja go nie zrównoleglam, no bo zrównoleglenie czegoś, co jest szybkie, może spowodować, że będzie wolniej, bo będzie narzut na wątki, synchronizację, koordynację i całą tą resztę. Mamy całkiem nieźle, z 1,83 na 2,8. Więc ja bym powiedział szefowej znowu, hej, jest 2 razy szybciej. Jak to robię codziennie. Tutaj możemy zaobserwować też pewną fajną rzecz, bo mógłby ktoś powiedzieć, dobra, to dajmy więcej wątków. Skoro już mamy to zrównoleglone, to dosypmy wątków. I możemy dokładnie ten sam test wykonać dla różnego rozmiaru tej puli. I jak widzicie, tutaj sympatycznie widać prawo Amdala, a tak naprawdę to widać tutaj nawet, no, coś niestabilnie poszło. Nawet już uniwersalne prawo skalowalności, bo jest coraz gorzej. Z dużą ilością wątków nasz problem będzie rozwiązywany coraz wolniej, tak? Bo narzut, contention będzie nas kosztować coraz więcej. Okay? I nagle się okazuje, że więcej czasu będziemy spędzać na synchronizacji niż na wykonywaniu obliczeń. Żeby się tego dowiedzieć, moglibyśmy sobie uruchomić Async Profilera jeszcze raz i podglądnąć rzeczy, ale też możemy sobie spokojnie użyć czegoś, co jest dostępne darmowo od Java 10, czyli Flight Recorder i Java Mission Control. Przed Java 10 musieliście mieć licencję na JVM-a i mieć oracle'owego JVM-a z tego korzystać, ale Bogu dzięki czasy się zmieniły. Ja nie będę uruchamiał tego profilera, żeby czasu nie tracić. Pokażę Wam wyniki. Okay? I teraz tutaj widzimy bardzo jedną fajną rzecz, że tak naprawdę większość czasu, bardzo dużo czasu, na 10 sekund działania tego testu, 3 sekundy, my spędziliśmy na loku, który jest w concurrent hash mapie. Nie? Gdzie tam concurrent hash mapa w kodzie? Jak przeoczyliście, to pokażę Wam ją tutaj. W związku z tym, że mamy wiele wątków, to już nie możemy użyć zwykłej hash mapy, czy nie możemy użyć Guava multimapy, czy Eclipse multimapy. Musimy użyć concurrent hash mapy, ponieważ wiele wątków będzie do niej pisać. I przy 32 wątkach mamy klasyczne aż do bólu contention na wielu wątkach piszących naraz. Tu jest jeszcze jedno contention, którego nie widać, bo to contention przysłania tamto. To jest to. Nie? Nasz thread pool, nasz egzekutor pod spodem ma kolejkę, z której z jednej strony na jednym wątku ją uzupełniamy zadaniami do wykonania, a z drugiej strony mamy masę agresywnych workerów, które wykonują funkcję mapującą. I teraz przy 32 wątkach, 32 wątki dobijające się do tej puli też robią swoje. Też generują nam narzut na nasz algorytm. Więc teoretycznie teraz trzeba by się usiąść i zastanowić, co możemy zrobić, żeby zrezygnować z tego contention. Jedna rzecz, którą możemy zrobić, i to jest dosyć częsta sztuczka, którą my wykonujemy, to jest zauważcie, co robimy bardzo głupiego tutaj. My wyczytujemy jedną linijkę z pliku tekstowego i tą jedną linijkę wrzucamy do naszego egzekutora. Co oznacza, że mamy dokładnie tyle zadań na egzekutorze, ile tych linijek. Co by było, jak możemy zmniejszyć contention? Możemy po prostu wsadzać wiele jedynek, wiele linijek jednocześnie. Zacząć batchować, polskie słowo. Czyli robić takie paczki z tych naszych, wyczytać 10 linijek, albo 100 linijek, albo 1000 i te 1000 wysłać w paczce do mapowania. To spowoduje, że nie będziemy mieli aż tak agresywnie walczących, bo po pierwsze te wątki będą musiały spędzać dłużej czasu na wykonanie swojego obliczenia, więc nie będą co chwilę odpytywać naszej kolejki. To jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to
dokładnie to samo, co zrobiliśmy z thread-localem, upewnić się, że nasza mapa nie jest współdzielona, co oznacza troszeczkę zmianę przetwarzania, bo będziemy przetwarzać to w ten sposób, że każdy wątek dostanie swoją mapę, uzupełni tą mapę w czasie funkcji mapującej, a potem zrobimy taką fazę pomiędzy mapowaniem a redukcją, gdzie zbierzemy te cząstkowe mapy, sklejemy je razem i dopiero wtedy zrobimy redukcję. Oczywiście ktoś mógł powiedzieć, dodatkowa faza. Może ta dodatkowa faza będzie nas kosztować. Nie? To cały czas pokazuje, że musicie mieć taką dziecięcą ciekawość w sobie. Nie? No, sprawdźmy. Najgorsze w performancie to jest powiedzenie, to na pewno będzie wolne. Nie? Jeśli ktoś wam mówi, że to na pewno będzie wolne, to znaczy, że nie przeżył zbyt dużo w wydajności, bo wiele razy było tak, że na pewno będzie wolne, okazywało się, że nie jest. Nie? W drugą stronę działa to tak samo, to na pewno będzie szybkie i to z reguły nie jest szybkie, dopóki nie zmierzysz. Więc zmieńmy nasz algorytm. Jak stoimy z czasem? Nawet nie jest źle. I zaimplementujemy oczywiście te dwa podejścia naraz, żeby skrócić sobie czas. Co robimy? Dokładnie ta sama zabawa, używamy phasera, ale oprócz tego mamy nasz worek, do którego odkładamy, tak jak widzicie tutaj, odkładamy sobie zadania i w momencie, kiedy osiągniemy ten założony nasz rozmiar naszego batcha i ciągle jeszcze mamy coś do wyczytania, to rejestrujemy zadanie i tym razem zadaniem nie jest pojedyncza linijka tekstu, tylko ten nasz batch. Nie? Oczywiście zmienia nam się też wygląd tej fazy mapującej, ponieważ nasza faza mapująca może z powrotem użyć hash mapy albo gławy, już nie musi być concurrent, więc tu się pozbyliśmy problemu i musimy tylko te wyniki gdzieś oddać na koniec. Więc ja już zrobiłem po prostu kolejkę, na którą zrzucamy tą kolejkę, będziemy tylko do niej pisać, więc moglibyśmy znaleźć jakąś fajną optymalizację, zoptymalizowaną wersję kolejki, która jest zoptymalizowana pod zapisy, czyli prawdopodobnie Linux. Chociaż nie wiem. No tak, nie znamy rozmiaru z góry, musielibyśmy użyć jakiejś linked queue. I to byłoby najlepsze, bo nie znamy rozmiaru i jednocześnie nic nie ściągamy. Nie? Więc wrzucamy te nasze wyniki i potem mamy tą fazę, która nam skleja. Nie? I teraz zauważcie, co się dzieje. Nie? Mamy fazę sklejania i jak ja to implementowałem za drugim razem, bo za pierwszym to był koszmar, pomyślałem sobie, dobra, ale skoro i tak przechodzimy po tej hashmapie, żeby tej hashmapy skleić w jedną długą hashmapę, to dlaczego nie moglibyśmy zrobić jednocześnie już nie redukcji? Nie? Po co ja mam sklejać hashmapę, po której i tak znowu przejdę, żeby zrobić redukcję, jak mogę przechodzić po tych cząstkowych mapach i robić redukcję? Oczywiście będę potrzebował fazy re-redukcji, żeby skleić wyniki, ale czemu nie? Więc powstał Parallel Stream, który robi takie rzeczy, że robi grupowanie. To chyba weszło w Java 11, metoda Grouping by Concurrent, gdzie możemy zrobić group by współbieżnie i potem sobie robimy redukcję. Czyli nie mamy fazy sklejania tych cząstkowych hashmap do jednej. Robimy to w jednym przebiegu, Parallel Streamy, będzie Pan zadowolony. Dobra. Więc użyliśmy dwóch technik naraz, nie powinniśmy, ale jest jak jest. Popatrzcie, co się dzieje, nie? To już jest się czym chwalić, nie? Zeszliśmy z 1.8 na jednym wątku do 3 to jest pomiar na 8 i teraz mamy znowu też 8 wątków, ale robimy batching i robimy, co robimy? I usunęliśmy contentions z hashmap. Czy to jest koniec? Prawie koniec prezentacji. Udało mi się. To jest standardowy performance engineer w każdej losowo wybranej firmie. Jest człowiek właśnie gotowy do takich rzeczy. Jeżeli jesteście z Javą odpowiednio długo, to wiecie, że jest coś takiego, to ja osobiście nazywam czarnym panem, ponieważ to jest zła klasa. Jej użycie boli całe życie. Czyli fork-join pool. Nie? Ja nie jestem jakimś fanem tego rozwiązania. Jestem fanem tego algorytmu, który tam siedzi pod spodem i uważam, że work stealing jest wartościowy, ale sam fork-join pool jako framework do przetwarzania równoległego, no, problem wynika głównie z tego, że to API nie jest przyjazne dla normalnych ludzi. Fork-join pool oczywiście pod spodem nie jest używany, jak wy używacie parallel streamów, to fork-join pool jest używany, Hazelcast pod spodem go używa, Akka używa pod spodem fork-join poola, więc jeśli ktoś wie, co robi, to spoko. Ja napisałem implementację,
to jest najbrzydsza, najgorsza implementacja Forejoin Poola, jaką kiedykolwiek widzieliście. Czyli przepisałem dokładnie to samo, korzystając z Recursive Task, Recursive Actions, z operacji forkowania zadań i potem joinowania zadań w tych Forejoin Poolu. To nie jest prezentacja Forejoin Poolu, więc jak chcecie sobie doczytać, to sobie znajdziecie. To jest najgorsza z możliwych implementacji. Nie? To chodzi tylko o to, żeby wam pokazać, że nawet ta najgorsza z możliwych implementacji jest troszeczkę szybsza. Widzicie, ten inkrement już jest taki, no nie jest duży. Nie? Pytanie, czy warto komplikować sobie kod dla tych kilku milisekund, to jest typowe pytanie biznesowe, nie? Czy nie typowe, bo potem ktoś to będzie utrzymywał. Czasami nie warto, nie? Dla tych milisekund nie warto sobie życia komplikować, ale z kronikarskiego obowiązku musiałem wam to pokazać. Czyli dokładnie to samo. Szczerze, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przekroczyć magiczną barierę 5,5, może nawet 6 operacji na sekundę z Forejoin Poolu, gdybym ja to napisał poprawnie. Nie? Czy to koniec? Tak naprawdę nie, bo ja pokazałem wam bardzo wyizolowany przykład, żeby sobie też życie nie skomplikować. Zauważcie, że te wszystkie rezultaty pośrednie my trzymamy w pamięci. Nie? Jeżeli damy odpowiednio duży plik do testów, na przykład 100 MB, to te wszystkie algorytmy się wywalą z out of memory, ponieważ te wszystkie hashmapy, redusy trzymają wszystko w pamięci, nic nie jest zrzucone na dysk, więc za chwilę braknie miejsca na te mapy. I oczywiście moglibyśmy się spróbować uratować tą sytuację dwojako. Po pierwsze, mieć te rezultaty pośrednio zrzucać na dysk i potem przy redukcji odczytywać z dysku. Zapłacilibyśmy za to, czym byśmy zapłacili? Serializacją i deserializacją, no nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą moglibyśmy zrobić, to popatrzcie, co się dzieje. My tak naprawdę nie musimy czekać na zakończenie się fazy mapowania, żeby zacząć fazę redukcji. Nie? Więc moglibyśmy poświęcić ileś wątków, żeby one czekały na tej kolejce, bo zauważcie, że te rezultaty pośrednie w tym batchującym mamy na kolejce, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś na tej kolejce się zapiął i w momencie, kiedy my zaczynają schodzić pierwsze rezultaty mapowań z poszczególnych wątków, my sobie zapniemy tam 2-3 wątki na redukcję i będziemy je przetwarzać, dzięki temu ta kolejka będzie służyła nam za bufor i pamięć nam nie eksploduje. To są dwie rzeczy, które moglibyśmy zrobić, żeby ten algorytm działał dla większych ilości danych. Całe moje przesłanie za tym mieście. I jak widzicie jakieś numerki na internecie, to zapytajcie tego człowieka, czy może się podzielić kodem, który użył do pomiarów, bo może się okazać, że wiadomo, jak to produkty naciągamy rzeczywistość, nie? Żeby to wszystko lepiej wyglądało. Albo pomiar był wykonany na narzędziach z kompletnie innej epoki, czyli 2-3 miesiące temu i nie jest miarodajny, albo ktoś troszeczkę nie zrozumiał tego, co mierzy i zobaczyliście jakieś wyniki pomiarowe, ale to nie jest ten aspekt wydajności, który Was interesuje. No nie? Jeżeli chcecie zobaczyć ten kod, to jest tutaj dostępny, otwarty, chyba na żadnej licencji, więc możecie sobie zobaczyć, sami uruchomić. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, żeby to jeszcze lepiej napisać, to ja jestem oczywiście otwarty. Chciałbym, żebyście zapamiętali te rzeczy, nie? Żeby podejść do testowania wydajności metodycznie, nie bawić się. Nie bawić się w zgadywanie i takie ad hoc wydajności, w ogóle odmawiać tak zwanej ad hoc wydajności, bo sumienie wam nie pozwala, bo powinno. Jeśli jesteście zainteresowani jakiegoś czasu, od początku tego roku organizuję szkolenia online'owe z wydajności i z JVM, a więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do mnie. Dobra, koniec. Pytania jest kilka. Pytanie pierwsze, czego używacie do automatyzacji przy badaniu performance'u? Co Wam się sprawdza? No my mamy hybrydę TeamCity z AWS Batchem, więc zadania benchmarki są odpalane po prostu jako część Continuous Integration. Używamy JMH, plus mamy jeszcze nasze własne narzędzie, które atakuje naszą bazę danych, ale już tam mierzymy latencji po sieci
bo JMH tak naprawdę to są benchmarki mikro na poziomie maszyny wirtualnej, ale mamy swoje własne narzędzia. Ja nie rozmawiałem, w ogóle nie opowiadam o makro benchmarkach, ale od jakiegoś czasu chcemy to nasze własne narzędzie, gdzieś tam są przymiarki, żeby chyba jednak się przesiąść na Gatlinga i zacząć wykorzystać Gatlinga do robienia takich end-to-end benchmarków. Schedulujemy to, bo tak naprawdę odpalamy benchmarki na każdego zmerdżowanego PR-a. U nas jak gdyby wydajność stanowi jakości produktu. Nikt nie chce kupić wolnej bazy danych. Więc dosyć ciasno tam mamy. Te wszystkie rzeczy potem lądują na AWS Batchu, odpalamy odpowiednią instancję na AWS Batchu, w zależności od tego, który benchmark, bo różne benchmarki, różne zbiory danych na różnych instancjach. Rezultaty wracają z powrotem do bazy, bo tak naprawdę trzymamy rezultaty z ostatnich 3 lat, bo patrzymy na regresję i patrzymy, czy w ogóle te nasze wysiłki, praca cokolwiek zmienia. Do wizualizacji mamy customową aplikację frontendową, ale też myślimy o jakiejś grafanie. Tak naprawdę jesteśmy w stanie, jak macie już wyniki w jakiejś bazie, nie? I to jest najważniejsze, żeby wyniki benchmarków wylądowały w bazie. Ja widziałem firmy, które tak naprawdę JMH pozwala wam zapisać rzeczy do CSV-a, więc po prostu byłem w firmie, gdzie rozmawiałem z firmą, gdzie chłopaki robili pomiary, zrzucali je do CSV, ten CSV lądował na jakichś tam Hadoopach i oni używali normalnych narzędzi, których się używa do data science, do robienia analizy wydajności kodu. Ja, więc nie mamy jakichś takich off-the-shelf rzeczy. Jesteśmy w stanie zszyć coś fajnego z istniejących rozwiązań. I pytanie od Maćka. No, w NIO jest tak, że mamy Ora, nowy produkt i ten nowy produkt jest na GCP i on jest na Kubernetesie i w tym momencie dopiero się przymierzamy do mierzenia i benchmarkowania tego Kubernetesa. Tak naprawdę to, co chcemy zrobić, to gdyby powtarzalność jest mega trudna do osiągnięcia, więc chcemy odpalić po prostu analizę outlierów, anomaly detection i te wszystkie rzeczy, żeby odrzucić pomiary, nie? Więc będziemy musieli trochę te dane i do tego się przymierzamy przyciąć, nie? Bo tak jak mamy nawet na zwykłych wirtualkach to działające, to jakby powtarzalność wyników jest dobra, nie? I z tym jest OK. Na Kubernetesie spodziewamy się jakichś totalnych akcji, więc będziemy robić przetwarzanie tych wyników, wyrzucanie tych outlierów, przyglądanie się tak naprawdę temu i tutaj chcemy tak zrobić, nie? I oczywiście chcemy stawiać klaster za każdym razem, osobny klaster na benchmarki, nie? Czyli podnosimy nowy klaster, robimy benchmarki i zwijamy klaster. To nam trochę życia komplikuje, nie? Tooling dla analizy performance'u aplikacji javowych osadzonych w chmurze. Ja wiem, że to strasznie zabrzmi, ale bardzo często używamy SysDiga do mierzenia rzeczy. Oczywiście trzeba wiedzieć, jakie przełożenie jest wyników SysDiga na JVM-a, co oznacza, że trzeba JVM-a rozumieć. Jedyne, co my robimy, to po prostu zbieramy dane z pojedynczych podów, czy jak to tam się nazywa w Kubernetesie i sklejamy je razem. Nie ma czegoś mądrego, fajnego, żeby powiedzieć, zmierzmy wszystko. Więc jedyne to jest ręczne szycie w tym momencie. Szczególnie jeśli chodzi o asynki, GC i tego typu zabawy. Czy odpowiedziałem Maćku na pytanie? Czy nie odpowiedziałem? Bo nie rozwiązaliśmy jeszcze tego problemu. Tak, czyli nie ma nadziei. Jeszcze. Dobra, to ja dziękuję Wam wszystkim, jeśli nie ma więcej pytań. No chyba nie ma. Z tego co widzę, to już tyle. Jarku, bardzo Ci dziękuję w ogóle za super prezentację i z mojej strony mam nadzieję, że rzeczywiście za tą skalę Cię na mieście nie dojadą.
Wiesz co, staram się unikać pewnych No, miejsc. trzymam kciuki. Wiem, gdzie się skalowcy trzymają w mieście, także. No to dobrze, jak znasz skwery, to jest dobrze. Super, no ja Wam też wszystkim bardzo dziękuję za udział. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam Was do śledzenia naszej strony Stock for Devs, tam również jest harmonogram i są też pokazane następne prelekcje, także zapraszam Was na następne również prelekcje i no i co? No i do zobaczenia i do usłyszenia i trzymajcie się zdrowo w tych dziwnych czasach. Do usłyszenia. Cześć.